ktoś zrobił coś w rodzaju ołtarzyka. Ołtarzyka? Tak. Przed tą czaszką leży taka mała szkatułka. Można ją otworzyć, nie? No, otwieram. Proszę. Co prawda nie jest to szkatułka, tylko sakiewka. Sztusisz się. I czujesz, że masz lufę swojego rewolweru w ustach i o mało nie nacisnąłeś sceny. Masz takie przeogromne przeczucie, że tak, coś nie jest nie tak z tym płynem, który pijesz. Ty wiesz, że wyszłaś tutaj, wyciągnęli cię specjalnie. Te wszystkie zgony są po to, żeby cię wyciągnąć z twojej norki, żebyś ty nie była w stanie pracować nad tym całym spiskiem. Ty widzisz, jak w kinie, jakbyś patrzyła na ekran, zbrodnię, której dokonali twoi przodkowie. Ona się rozgrywa tak, jakbyś widziała film na bardzo dużym przyspiechu, nie? Uśmiech dziewczynki pojawia się. Pomożesz mi. Tak. I czujesz, jak tam, gdzie jest ta dłoń, coś cię zapiekło. Taki ból, jakby ktoś ci zgasił papierosa na dłoni. Albo jakbyś przytrzymała rękę nad świeczką. Okej. I to jest takie kopnięcie po prostu. I pomieszczenie wygląda zupełnie normalnie. Dziewczynki nie ma. Ręka cię boli, a spojrzałaś na nią odruchowo, ale nic tam nie ma, nie? Okej. Tylko czujesz takie pulsowanie jakby przedramienia, jakby adrenalina po prostu próbowała wyrwać się z żył, nie? Trochę mi miękną nogi. Tak. Dobrze. I teraz ty wchodzisz, przepraszam, Tak. bo byłeś drugi, nie? Tak, I ja- stoi w ogóle jakiś gościu, możesz się opisać, James, bo, znaczy opisać. Znaczy, No, ubrany tak jak ja, nie w takiej czapeczce, nie wygląda jakby miał w ogóle jakiekolwiek pieniądze, ale jest gość jest wielki, nie? Jasne. Jak ma prawie że 1,90 m, same mięśnie, wygląda jakby przez całe życie się niczego nie bał, nie? W oczach zupełny spokój i jakby widział tą scenę, oczywiście nie jest uśmiechnięta nic, tylko jakby widać, że Nie ruszyłam. Spokojny oczy. nie ruszyło go to, zupełnie jest spokojny, ale też jakby nie ucieszyło go to, nie? Jakby taka... Jasne. I ty widzisz trupa, a też sobie rzuć, no weź się wgrać. Ale ja jestem twardzielem. Wiem, ale ty mimo wszystko rzuć sobie. Który to jest super? Wola. Idealnie. Mam panowanie chyba. 9,14. Słuchaj, ciało jak ciało. Nie znałeś tego typa, nie? Jest taki moment, kiedy przypomina ci to inną scenę, jak komuś głowa po prostu została strzelona, nie? Gdzieś w Undercover. Bardzo ci to gdzieś tam wewnętrznie po prostu poruszyło, takie wspomnienie przez chwilę, ale nie na tyle, żeby cię to po prostu targnęło, nie? Policjantka, która to mała miejscowa, powiedzmy, służba, wiesz, że oni raczej tutaj naprawdę w takich sytuacjach się nie spotykają, że ktoś kogoś odwalił całą głowę, a on wygląda naprawdę paskudnie, bo no włożył sobie strzelbę tu, przyłożył ją po prostu precyzyjnie, docisnął i nacisnął, nie? A reszta zrobiła, pocisk zrobił swoje i to nie był śród, to była Breneka. Okej. Rozpoznajesz to na pierwszy rzut oka. Ja bym chciał, zanim jeszcze z taką ułamku sekundy, ponieważ dotarłem zaraz za No jak nie. Lili, Mhm. zaraz za Lili, to zanim jeszcze spojrzałem, spodziewając się, że coś tam jest takiego drastycznego i zobaczyłem, że jej miękną nogi, to chciałem ją jakby podtrzymać Zupełnie przypadek. i chciałem ją podtrzymać i przeprowadzić, jakby zabrać z tego widoku i wyciągam gdzieś z zapasa manierkę z whisky. Mówię, Słuchaj, jak już wracamy do twojej sceny, sadzam ją tak na ziemi, żeby, bo ona jest taka piecze cię ręka. Mhm. Przed ramię. Nie. Całe? Nie, tutaj. Okej. Bardziej, nie? Ale tak jakby coś cię paliło po prostu. No. Masz podwinięte rękawy tak jak tutaj, rozumiem. Mhm. Słuchaj. Na ręce masz taki tatuaż. Czarny pan mnie wzywa. Tak. On się... Nice. Ale ja go widzę też? Nie. Kozacko. I'm not jealous. Tak, widzisz go dosyć dokładnie. Go nie było przed chwilą oczywiście, teraz jest, nie? Wypalony, on nie jest zrobiony ten. On jest... Nie, no tutaj, no tak. Okej. Nie? Ale wypalony. Po prostu ta skóra jest spalona. Dobrze, ja kucam nad nią, daję jej, mówię, hej! Ona patrzy na swoją rękę, jakby widziała, nie wiem, krasnoludki tańczące. Łapię ją za tą rękę, opuszczam ją, albo inaczej, łapię ją za tą rękę, biorę tą manierkę, wkładam jej ją mówię, gulnij sobie. Tak.
Napij się, pomoże ci. Tak. James, Tak? to przesuń się proszę. O, co? To widzisz tego, nasza opera, nie? Nie zazdroszczę wam. Ja teraz jak jej pomogłem, to od razu wstaję i wtedy jest ten szok taki, co powiedziałeś, że mi się tam jakiś miałem flashback. No. No i stanąłem chwilę jak wryty. Opuściłem głowę, przyłknąłem ślinę. Weź się w garść. Tony, pomyślałem. Kto był tutaj pierwszy? Widziałeś kogoś wychodzącego? Nie. No tak. Następne samobójstwo. Ja się odwracam wtedy do ludzi i mówię, drodzy państwo. Nie, to tylko właściwie stoi on Aha. i Hopper wszedł, nie? A, Jego funkcjonariusz jakby zatrzymuje, burmistrz tylko idzie. Znaczy, bo ty nie wiesz, że to jest burmistrz, ale idzie przystojny facet, który stał przed chwilą koło Tak. koło jednego z kartelu. I wiesz, że to jest, znaczy to nie jest jakiś, powiedzmy, szef kartelu, tylko jakaś ważna jasne, ja szefowa, nie? nie staram się I siedzisz, tak? Czy na ziemi? Ona siedzi, nie, na To krześle to- tam są krzesła, to jest taka poczekalnia Tak, biuro, no nie? to na To krześle. podchodzę do niej. Wszystko okej? A ty jakby- Oczy rozszerzone, szok po prostu totalny, nie? Ale bardziej patrzy nie na ciebie, tylko na swoją rękę, nie? A tu No. nic nie ma oczywiście, nie? Nie, on nic nie widzi. Znaczy, oni nie reagują w ogóle na Aha. to, kompletnie, nie? No dobrze. Jak dotykam, to mi boli, jakbym się... Piecze, jakby O, było świeżo parzone. nie. I to tak, że aż cię przyszywa, wiesz. Ja jeszcze staram się, poruszając się w tamtym miejscu, przyglądać tym gościom, żeby sobie przypomnieć skąd oni są, ci z kartelu, ale unikać jakby spojrzenia, tylko jak widzę, że ich głowa może się kierować w moją stronę, to... Nie, oni zostali na ulicy, nie? Tutaj jakby już nie mają wglądu nawet To do tak w środka. przyszłości mówię, że zawsze tak staram się robić, żeby Fuck. nie patrzeć na nie. Słuchać Hoppera, nie? Tony, kurwa. Nikogo tu nie wpuszczać. Wszystko w porządku? Lili? Tak. Bladłaś. Tak, nie, jest okej, tak. I Na pewno? chowam to. I przechodzę obok ciebie i ci tak wkładam za ten. Zatrzymaj na razie, przyda ci się. Spokojnie. Możesz golnąć. Widziałem. To naprawdę. Znałaś go od dziecka, nie? No, Ja zresztą też. dobrze, to ja mówię, ja też jestem w strasznym szoku. Tak, widzisz, on tak uśmiechnął się i nawet tak jakby przez chwilę chyba trochę cię bardziej polubił, nie? Mhm. Że pokazałeś coś bardziej ludzkiego, nie? Po czym, pytam się panowie? Ja na razie nie, ale wieczorem bardzo chętnie. Dobrze. Mamy zbyt dużo Można by powiedzieć, Sorry, zamknijcie to tutaj. Lili, Tak. jakbyś mogła wróć na posterunek, Mhm. podeślij tu, zresztą wziął tam, wezwał Daniela, tak? Ogarnę to. Okej. Ogarnę to. Dobra, ja tymczasem... Potrzebujesz chwilę oddechu, dziewczyno. Dobra. Agencie McFarlane, mogę poprosić pana, by pan potowarzyszył koleżance? Jasne, chciałbym tylko na sekundkę spojrzeć na ciało. No to No dobrze, podchodzę. wskazał miejsce. nie? Podchodzę. Sam nie patrząc w ogóle. Tak, biorę długopis i tak, żeby absolutnie nie zostawić żadnych śladów, więc tylko sprawdzam mu pod rękami, czy ma jakieś przedmioty, podnoszę jeden palec, sprawdzam, czy są paznokcie czyste. Czyli wszystko jest jakby, Aha. to jest samobójstwo kolejne, nie? Tylko takie bezspektakularne, byś to nazwał, nie? Jasne. No, bo gwałtowne. robię to z racji, to jest jakby podstawa policyjnej roboty, więc wykonuję takie klasyczne rzeczy. Obczajam wejścia i tak dalej. po Tu nie czym- ma innych wejść, tylko to jedno. I jedno Wiem, oczywiście upewniam prowadząca się. droga na ten, takie, żeby wynieść śmieci i tak dalej, jest zamknięta i widać nawet z koblami z tej strony, jakby dawno nieużywana, zostawiona szafka. Sprawdzam wyjścia i tak dalej, czyli robię rozeznanie w terenie, po czym wracam do... Jak jest ten moment sama, to James to stoi gdzieś obok? Tak, no. Zakończyliśmy scenę, jak ja poszedłem się sprawdzić, Tak. czy to jest okej. No a właśnie, i- no. i jak Nie, zostawiliśmy. nie, bo generalnie ona usiadła, ale nie, Tak. nie odpowiadała ci wtedy, ja to tak zauważyłem. Ja zakładam, że to jest. A też nie jesteś jakby, no, na wojnie widziałeś się to wiele zdarzało, razy, no. nie? Sikanie Nie wiem, czy ty patrzysz w na mnie, stresie, czy- ten. czy- No patrzy czy- się. Tak. Widziałeś to? Co takiego? To? Rzucam, tak kieruję głową Tak. w tam. Tak, ale jakby. Widziałem to niejednokrotnie. Czy widziałeś to? A co teraz wskazałaś? No na to miejsce. Chodzi mi o to, czy widziałeś, jak on teraz strzelił. Szeryfie, słychać ten głos, nie? Miły, przyjemny, dla ucha głos, nie? Mogę pana prosić na chwilę? To ten burmistrz. Tak, panie burmistrzu, nie? Przypomnę tylko jedną rzecz. W Stanach Zjednoczonych szeryfa małych miasteczek mianuje i odwołuje Rada Miasta.
Dużo ważną funkcję Tak. pełni generalnie. On pełni ważną, ale jakby burmistrz i Rada Miasta są w stanie go odwoływać, więc czasami zdarzają się naciski na taką osobę, nie? Nie słyszymy? czy Nie, słyszymy? no, idzie, znaczy jeżeli wchodzi w to, idzie zaczynać od świeżego powietrza, nie? Nie, to ja jeszcze rozmawiam. No, to nie słyszysz, nie? Chwilę o czymś rozmawiają, nie? Okej. I widać, że szeryf tam kiwa głową, jest wkurzony, przejęty całą sytuacją, już nie będę używał delikatnych słów, bo nie wypada, bo to on nie jest zdenerwowany, on jest po prostu wkurzony, nie? Słucha burmistrza, który mu spokojnie paroduje, zrobimy wszystko, co da się zrobić, burmistrzu. Na pewno. Nie wiem tylko, nie wiem, czy miał jakąś rodzinę. Chyba już nie. Ty jesteś, James, dosyć blisko. Nie, wy rozmawiacie, nie? Ja się rozglądam i... Ale jesteś w środku, tak? Cały czas? Nie, no ale ja obczałem jakby wszystko dookoła, żeby zrobić takie rozeznanie. Okej, to słuchaj, to uznajmy, że jesteś, wiesz, wyczulony na takie rzeczy Mhm. i słyszysz tylko jakby odchodząc, Sherry rzuca coś takiego. Moim zdaniem idzie to trochę za daleko. I odchodzi od burmistrza. Mhm. Jakbyście potrzebowali pomocy, to wiesz, gdzie mieszka. No, jak będę, tak, odezwę się. James! Słyszysz, tak. Nie mieliśmy okazji się poznać, burmistrz, nie? Idzie. No. Miałeś się ze mną spotkać o 17. Pani Silvers, tak. Rita mi mówiła. Chcesz, mam chwilę teraz czasu. Nie wiem, czy to jest dobra sytuacja i dobry moment, I tak, ale... myślę, że wiesz, Wszystko okej? na tyle, na ile może być. Zajmę się nią. Zakładam jej swoją kurtkę Okej. na plecy. O, a pana nie miałem okazji poznać jeszcze. Dzień dobry. Agent McFowen. Agent? Ciszej proszę. Nie wszyscy muszą wiedzieć. Julian Silvers, burmistrz miasteczka. Czy jest w tym miasteczku Zapra- jeszcze ktoś, komu nie pomachałeś odznaką? Wiem, zachowuję pozory. Zapraszam, panie agencie, jeżeli to nie robi różnicy, na spotkanie. Bardzo chętnie dowiem się. To w sprawie, którą dzisiaj mi przekazał pan Hopper, tak? Szeryf Tak. Hopper. Myślę się, że pan jest poinformowany. No tak, tylko właśnie zbieramy sztab kryzysowy. Rozumiem. Akurat miałem takiego zrządzenie losu, że dzisiejszego dnia umówiłem się tutaj z panem Fabio Ortego, przedstawicielem dosyć dużej firmy górniczej i hodowlanej, więc pieczarki. Jasne. Bardzo dobrze rosną w starych sztolniach i można je hodować. Domyślam się. Da to pracę ludziom. Rozumiem. W takim razie zajdę do pana, jak tylko znajdę chwilę. No i miejmy nadzieję, że ja znajdę też chwilę dla pana, ale chętnie porozmawiam o tym, co sprowadza pana do miasteczka. Dobrze. W sumie jestem burmistrzem i kwestie policyjne oczywiście nie wchodzą w mój zakres, ale kwestie bezpieczeństwa obywateli już jak najbardziej. Absolutnie się zgadzam. Cieszę się, że pan dba o swoich mieszkańców. Tak, spojrzał, pokręcił głową, no nie do końca dbam, jak widać. Ludzie nie wytrzymują presji. Dobrze. Pozwoli pan, że jeżeli to wszystko... Tak. I on nagle spojrzał ponad tobą, ale po prostu ponad tobą, nad ramieniem tobie i tak poprowadził wzrok, jego twarz się ścięła, ale z takiej urodziwej, przyjemnej twarzy zrobiła się taką wąską, niebezpieczną wręcz, twarzą, która jakby zdradza emocje. Takie dość negatywne emocje, Jak nie? jeżeli, bo ja stoję obok, Nie, on spojrzał gdzieś na ulicę. czy ja Jakby- mogę wiedzieć, jakie emocje? Oczywiście, znaczy to jest niechęć, ale nawet taka silniejsza niechęć, nie? Mhm. Taka, która tą przystojną, zadbaną, elegancką twarz psuje Odwraca w jakiś się sposób. swoje- I on patrzy ulicą wzdłuż ulicy jest tam różne takie sklepiki, które się ostały. Między innymi zakład fryzjerski, na którym stoi fryzjer, nie? I patrzy w jego stronę. I fryzjer wchodzi sobie spokojnie do środka, ale dopiero jak zniknął to w swoim salonie fryzjerskim, to burmistrz jakby troszkę się rozluźnił, tak zmrużył oczy, jakby, nie wiem, widział coś więcej po prostu, tak, niż wy to zobaczyliście. Panie burmistrzu, wszystko w porządku? Tak. Ja spoglądam w stronę, w którą on spojrzał. Widzę, że fryzjer wchodzi do swojego zakładu. Tak, fryzjera zapamiętałeś, bo to, mówię, to jesteś agentem, który był wyczulony na takie rzeczy, jeżeli jakaś wymiana spojrzeń, na zasadzie spojrzenie ktoś na plecy, żeby ktoś ci, wiesz... Też mam intuicję +3. Dokładnie tak. I ja tutaj rzutów nie oczekuję innych, nie? W każdym razie fryzjer na fryzjera zareagował silniej niż powinien. Jasne. Chyba, że się nie lubią, może skąd kandydował, cholera wie, nie? Na tej zasadzie. Także James, jakby coś, to ma chwilę czasu. Powiedzmy u mnie w ratuszu, żeby już nie siedzieć w tym. Oczywiście niech policja zajmuje się sprawą policyjną. Jasne. Wyjmuję Pani tam- wiceszeryf? Wszystko Tak. dobrze? Tak.
No dobrze. Koperowie zawsze byli twardzi. Tak uśmiechnął się, nie? Mhm. Odwzajemnił uśmiech, ale widać, że sama. Że mnie jeszcze nie puściło. No i Dobrze. Ja w takim razie jeszcze tylko skończę tą scenę w taki Dobra. sposób, że... to chciałem proponować. że jeżeli tam jest jakiś policjant dodatkowy, Jest Daniel, Tak, ten, to ja- ten, którego poznałeś przy wejściu Tak. do mieszkania ja mówię, z tych starszych państwa, Greenów. on jest jaki ma stopień? On jest jakiś posterunkowy po prostu, tak. Panie posterunkowy, proszę dopilnować, żeby auto trafiło, żeby auto policyjne trafiło na parking. Ja odwiozę. On tak się odwrócił, nie? Bo to uliczka jest tak 300 metrów dalej, już jest posterunek. Dopilnuję. Dobrze. Dałam mu kluczyki. Dzięki. Dobrze, a ja mówię... Tak spojrzał na ciebie? Wszystko dobrze? Jesteś szóstą osobą, która mnie o to pyta, Daniel. Na ile jestem w stanie być aktualnie w to tak jest. Może napij się w barze albo coś. Damy radę. Siadaj. I jakby mówię to, staram się to mówić serdecznie przynajmniej. Otwieram ci drzwi, żebyś sobie mogła wsiąść do przodu. Zupełnie inny człowiek przez No chwilę. wiem. I siadam na pierwszym miejscu, widzisz tam, że mam radio policyjne wbudowane i zdejmuję tego koguta, kładę go I tutaj. kończąc scenę, bo to był moment, kiedy ty, Natasza, wyszłaś, nie wiem, czy poszłaś, czy ten, Margaret poszła do zgrupowania ludzi, czy No wsiadła tak nie sam? bym poszła, ale jak widzę, że oni się rozchodzą... ale Znaczy nie, są to jeszcze moment, zamknięte. kiedy ty mogłaś tam wejść, bo powiedzmy, ty strzał usłyszałaś jakiś dobry Nie. kwadrans temu, nie? Więc mogłaś tam pójść i jeszcze twoją scenę dokończmy. Bo James już wiemy, że był uwikłany, porozmawiał sobie i tak dalej, ale tam się zgrubała. Ludzie nie chcą podchodzić za blisko, nie chcą zaglądać, stoją z daleka. Policja, zresztą, nim ty dotarłaś, to policja już tam była na miejscu i raczej nie wpuści ciekawskich i tak dalej. Ktoś tam dzwoni, tak, strzelił sobie w głowę, to słychać, nie? Daniel Tak? bardzo subtelnie. Aha. Sam? Tak ludzie się rozchodzą. I tak, wiesz, ludzi, których tak znasz z widzenia, nie? Nie, żebym go lubiła, ale... Czyli ja idę, rozumiem, z burmistrzem na spotkanie. Jeżeli chcesz, nie? Tak. No. Piszę tylko do Marcz SMS-a. Marcz, musimy pogadać wieczorem. Ale ją widzisz. A, W ogóle jest w tym tłumie. Jak odchodzisz, to Ja nie chcę tam wchodzić, ja się boję. w tłumie to mocno powiedziane. Z 20 parę osób się zebrało, to i tak dużo. Nie? no ja muszę się spotkać z burmistrzem, bo ale... Dostaję tego Jeszcze się SMS-a? przyda. A. Tak. Po samobójstwie Teddy'ego na antenie jest taki moment, kiedy ty ją tutaj, Tony prowadzisz ją, czyli Lili prowadzisz do komisariatu, gdzie robi się niezły pieprznik, znaczy niezły pieprznik jak na dwie osoby, które tam pracują. Siadacie, ty dostajesz wody, zaczynasz się uspokajać, chociaż ręka swędzi jak cholera. Ty idziesz na spotkanie z burmistrzem, a ty właśnie, Margaret, gdzie masz zamiar się zawinąć? Jak już się zobaczyłam po tym spotkaniu, zakładam, że już nie ma co tam iść. Nie, tam No, już zamknięte jedzie, jest. tam policjant pilnuje jeden, Mhm. drugi przyjeżdża Ten mnie nie koroner i wpuści. tak dalej. Nie, raczej, chociaż wiesz, jesteś tutaj miejscowa, nie? Nie potrzebuję oglądać No, kolejnego. ale chyba nie chciałabyś tego widzieć, tak ci się wydaje. Nie, to nie, żebym go nie lubiła, ale po prostu... On był nieszkodliwy, mimo że demokrata. Tak się kończy, jak dziennikarze wysługują się jakimś radykalno-lewicowym mediom. My tam nie ma. Nie, też tam nie ma. Jak to głośno mówisz, to tu patrzę na ciebie, tak wiesz, rozchodzą się. Tak, to Odwracam się to na ta pięcie. wariatka od wody, nie? Ktoś tam rzucił. Dzięki komu masz co sobie z czego kawę robić? No Odkrzykuję. generalnie, nie stać mnie na kawę, ktoś tam rzucił, nie? I oczywiście idzie na kawę do tej, do Srebrnej A Gwiazdy. ja jeszcze tylko mam jedno pytanie. Czy mógłbym zrobić małą retrospekcję, bo chciałem jeszcze zapytać tych ludzi, którzy tam byli, czyli Johnego i... przed Tam samym sporo wyjściem- ludzi było generalnie. Tak, tak. Jamesa. Przed samym... Johnego Jamesa, ale po prostu Johnego, bo słyszałem, że używał tego imienia. Czy wobec niego? James. Jamie. Tak. I pana... Nie zapamiętałbyś, nie? Okej. I wszystkich tam. Czy ktoś mi coś powiedział? Ktoś go poznał? Nie. Okej, to tylko... Ja widziałem jeden gościu. W wiadomościach z 12 lat temu? Tylko trochę inaczej wyglądał, był mniej wychudzony. Okej. Dziękuję. I to wszystko. No i tak ludzie się rozeszli, kto to był? Nie wiem. Jakiś chyba policjant. Może do tych wezwany do tych wszystkich samobójstw. Kurde. Pewnie tak, nie? co jest tych Przecież mówiła ta, że jakiś FBI miał przyjechać, nie?
I to o cywilnej tam powiedział, już wiadomo, wszyscy już wiedzą. W takim miasteczko. miasteczku to nie ma szans, 700 osób to się rozejdzie, wiesz, w 15 minut. Słuchajcie, zacznę od Jamesa, bo ty byłeś na tym. Siadaj, kawy, coś chcesz się napić? O nie, mówię. Do ciebie? Tak, bo ja chcę Przepraszam. wiedzieć, co robię. To tylko. Nataszy, dobra. Przepraszam. Jadę do domu, rozrysowuję sobie diagram na tej mapie miasta, gdzie tam są te wszystkie rury, kanały, woda. Tym razem rozrysowuję sobie nazwiska i sprawdzam powiązania jakby powiązania rodzinne. I pytanie, czy jestem w stanie domyślać się motywów jedynie w przypadku nauczycielki. Wydaje mi się, że nie mam dowodów, ale wydaje mi się, że tam odpowiedź mogłaby być teoretycznie jakaś konkretna. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to czy ja wiem, jakie były motywy, czy oni zostawiali jakieś listy Ty pożegnalne? o listach pożegnalnych nic nie wiesz, bo nie pracowałeś w policji, ani też nie mówił o tym. Ja bym Ja- rzuć sobie jeszcze raz, bo ty zadałaś jakby inne pytanie na rozum, czyli nie analizuj sytuacji, tylko badaj. Tak, teraz Zbadaj. już badam. O 9. Słuchaj, powiem tak, to zbadaj na 9 to nie jest tak, że ja jakby tutaj, tu nie ma, że ci nie wyjdzie, nie? To jest coś takiego, że masz jedno pytanie, możesz otrzymać nieco informacji, ale nie za darmo. Możesz narazić się niebezpieczeństwu lub koszty mieć, że wykonuje ruch. Czyli Okej, zrobimy w czy ten te sposób. osoby były powiązane? Wiesz co, mieszkały w tym miasteczku, to jest jedyne powiązanie, jakie dostrzegasz, ale po prostu masz za małą wiedzę. I wydaje ci się, że takim miejscem, gdzie możesz się To ja czegoś bym więcej poszła do dowiedzieć, biblioteki. albo jest biblioteka przy ratuszu, archiwum. tak, albo ksiądz. Bo wszystkie księgi parafialne i tego typu rzeczy Tak. mogą być lepszym takim źródłem informacji. A ja wykonuję ruch. Wykonuję ruch. Ja bym chciał, żebyś sobie rzuciła na swoje komplikacje. 6. Ja wyobrażam sobie tę scenę w ten sposób. Margaret siedzi. Ma przed sobą kartki, linijkę, cyrkiel, odmierza, Ja ci kombinuje. opowiem, jak wygląda moja piwnica. No, w piwnicy, którą za chwilę mi opowiesz. Słuchaj, popijasz, Na razie kamera jest na zbliżeniu. co tam popijasz, jakąś kawę, herbatę, nie wiem co tam pijesz, nie? I nagle zastygasz. I nagle masz takie przeogromne przeczucie, że coś nie jest nie tak z tym płynem, który pijesz i że w momencie, kiedy ty byłaś wyciągnięta na zewnątrz, mówiąc krótko, twoja obsesja kompletnie cię dopada. Ty wiesz, że wyszłaś tutaj, wyciągnęli cię specjalnie. Te wszystkie zgony są po to, żeby cię wyciągnąć z twojej norki, żebyś ty nie była w stanie pracować nad tym całym spiskiem. I że w momencie, kiedy ciebie nie było, tak ci się wydawało, że wejście do schronu było naruszone. Gdzieś zostawili kamery, może jakiś podsłuch. Oni już wiedzą, że ty wiesz. Nie mam tutaj żadnego telefonu. Laptop, on mnie śledzi, on mnie musi śledzić. Muszę sprawdzić najpierw muszę sprawdzić tą wodę, zbadać wodę. Ten płyn, wszystko muszę zbadać. Oglądam, sprawdzam, czy te okulary leżały inaczej. Tej gumki. Tak, tutaj ty się nie czujesz, powiem tak, obsesja ktoś był. Tak, dokładnie to też był. Ty już nie czujesz bezpiecznie w tym miejscu. Przynajmniej póki go nie upewnisz się, nie sprawdzisz jakimiś, wiesz, znanymi sobie metodami, że ci tego nie zinfiltrowano. Co zrobić? Jezu, w ogóle... Dobra, dzwonię na policję. Okej, to zostawmy cię na razie z tą sceną, bo to ci zajęło jakiś czas, nie? To ci zajęło jakiś czas. Posterunek? James, nie? Nie Siadaj, zdążę pójść. siadaj, nie? Gabinet burmistrza, nigdy tu nie byłeś. Czuję się nieswojo, bo to takie Wygodne fotele, miejsce budzą mnie ładny niepokój. widok na taki jedyny skwerek, który tutaj macie zadbany z pomnikiem jakiegoś założyciela. Widok na bibliotekę, tą, która tutaj służy też jako sala pamięci i powiedzmy coś w rodzaju muzeum górnictwa i powiedzmy tutaj kolonizacji. Czynszówki, jak znaczy te takie słynne ulice, jest skwerek, są ławeczki, jakiś starszy mężczyzna akurat odpoczywa. Nie, to jest taki po prostu reprezentatywna część miasteczka. No i burmistrz siada, okno jest osłonięte, światło wpada przez już takie powiedzmy trochę późniejsze, ale oczywiście jest czerwiec, więc nie zachodzi tak szybko. Napije się czegoś? Poproszę Ritę, by zrobiła. Kawa, Może kawę. jasne. Rita, 2 kawy poproszę i dla mnie małą i bezkofeinową. Dziękuję. Nie? Tak. Chciałeś porozmawiać. Przepraszam, naprawdę jestem mocno zajęty. Akurat moi goście
Jego goście akurat wsiadli do takiego, wiesz, SUV-a typowego, używanego przez kartele. To też dla ciebie była wskazówka i odjechali sobie z miasteczka. Moi goście już pojechali, mam dla ciebie chwilę czasu. Mam co prawda spotkanie za jakieś pół godziny, ale z tego wiem, co się opóźni ze względu na to, że miało to być spotkanie. Właściwie to się nie odbędzie, to Tony chciał porozmawiać ze mną na temat koncesji i radia i pomysłu na to, jakie miał. Ser, nie jestem dobry w takie rzeczy. Mój ojciec poważnie zachorował, nie miał ubezpieczenia i zwracałem się już wszędzie do banku, do znajomych przyjaciół. Nie mam pieniędzy, żeby pokryć rachunki w szpitalu. No, sytuacja jest trudna z większością ludzi. Ile? Sprawdzam w telefonie, jak mam notatkę i ile tam, jaka No, tam mówiłem 60 000 już prawie, nie? Już w tej chwili 60 000. Nie miał ubezpieczenia, dlatego. Słuchaj, da się coś z tym zrobić. Po pierwsze, twój ojciec był farmerem. Ja zrobię tak, żeby zobaczyć, czy się da udać. Zresztą znam ludzi w szpitalu, może trochę pójdą na rękę. Może trochę coś się uda załatwić. Spróbujemy ci pomóc. Jakby W pana ostateczności biuro mogło zadzwonić chociażby do szpitala, żeby nie jesteś wypłacalny, nie? No nie wiem. Nie. Twoja farma jest warta gdzieś połowę tej wartości. To jest dosyć nieurodzajna ziemia. Może trochę więcej. Ale jestem gotowy jakby dać ci te pieniądze. To znaczy myślę, że jak tutaj się wszystko pozmienia, jak znajdzie się praca, to szybko się odbijacie. To są duże pieniądze, ale nie na tyle duże, żeby cię nie blokować. Przede wszystkim trzeba twojego ojca wyciągnąć ze szpitala i myślę, że zrobimy tak. Myślę, że zrobimy tak, Jane. Nasze rodziny znały się dosyć dawno. Moi przodkowie przybyli tutaj dużo wcześniej niż twoi, ale mimo wszystko można powiedzieć, że łączy nas kilka pokoleń. Tak to jest w małych miasteczkach. Ja wezmę sprawę twojego ojca na siebie. Załatwię tak, żeby miał dobrą opiekę, może prywatną. Stosowne umowy podpiszemy później. Spróbujemy to zrobić pod farmę, pod teren farmy. Będę miał prawo pierwokupu za przyzwoite pieniądze zgodnie z wyceną. Gdybyś nie był tego w stanie spłacać oczywiście. Przede wszystkim trzeba uciąć teraz te długi. Okej. Wiesz, dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Nie wiem, na kogo głosowałeś, to nie jest ważne, ale jestem burmistrzem całego Silver Twins. Nie ma nas tutaj wielu. Mam nadzieję, że jeżeli zaczniemy odbijać się od dna, wszystko się zmieni. Wszystko się poukłada. Rzuć sobie na duszę, chciałbym. 6. James ma w głowie takie coś, że jest trochę na takiej granicy podpisywania faktów diabłem ślepo, ale nie ma alternatyw tak naprawdę, nie? Bo... Jesteś żołnierzem. Jak twój stan zdrowia? Nie chcę pytać o takie rzeczy. Wiem, że masz problemy i jakąś ręce. Ale to nie jestem zdrowy. Jesteś w stanie pracować? Bez problemu. Jako ochrona? Tak. Znaczy nie mówię moja, ale pogadam z szeryfem. Może trzeba będzie, bo ostatnio nasiliły się akty wandalizmu i nawet jakieś dzikie zwierzę było na północy stąd w tych farmach po tigerach. Tak, chyba mieszkali tam tigerowie. I powyjechali to takie na skraju tej farmy. I jakieś dzieciaki wybijają szyby. Ja zorganizuję coś w rodzaju patrolu. Będziesz jeździł, odpowiadał za 2-3 ludzi. Niedużo płatna praca, ale zawsze praca. I po prostu będziecie pilnować miasteczko przed wandalami. Będziecie ich przeganiać po prostu. Oczywiście nie będziecie policją i nie strzela się do ludzi, pamiętaj. To tylko dzieciaki. Trzeba ich przepłoszyć, albo ewentualnie nastraszyć. No jak gdybyście jakieś dzikie zwierzę zobaczyli, to ten. Poza tym policja poinformowała mnie, że niech to zostanie między nami. To jest taki mój dowód zaufania dla ciebie, James. O tym, że tu w hrabstwie zdarzył się wypadek i zbiegł bardzo niebezpieczny przestępca. Nie wiadomo, gdzie się zaszył, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Gdyby chciał się zbliżyć do miasteczka, nasze miasteczko obfituje w kryjówki. Dobrze by było, gdyby ktoś, kto ma doświadczenie wojskowe, był w stanie zabezpieczyć obywateli. Policja, jest ich mało, mają swoje problemy. Sir, myślę, że może pan na mnie liczyć. Jestem na rencie nie ze względu na moje zdolności fizyczne, tylko na inne sprawy, ale... No wiem, wojna to straszna sprawa. Specjalizowałem się w tropieniu ISIS w Syrii, także mam doświadczenie. Dziękuję ci za twoją służbę.
Też byłem w kilku miejscach, w których napatrzyłem się na biedę, rozpacz, nędzę i śmierć. Nie chciałbym tego tutaj. Mamy umowę. Załatwię wszystkie formalności, jak uścisk ręki. Solidny, nie? Taka ciepła, energiczna ręka, nie? Masz mój prywatny numer telefonu? Biorę. Wizytówkę miał, tak? No, Okej, prywatny. Dzwoń kiedy chcesz. Na telefon komórkowy. dziękuję. Mało komu to daje, ale Ja nie mam wizytówki, mogę zapisać mój. Zapisuję mu na kartce. wprowadził sobie, żeby wiedział, że to ty będziesz dzwonił. Nie taki wyjął telefon po prostu, który ma dwa, nie? Dzwoń, jakby coś. Pomożemy ci, pomożemy twojemu ojcu. W którym szpitalu jest trzymany? Jest tylko jeden tak naprawdę, ale wiesz, wolę się upewnić. Ja się tym wszystkim zajmę. Dzisiaj po południu lub najpóźniej jutro będziesz miał telefon ze szpitala. Niczym się nie przejmuj, James. Pomożesz mi, my pomożemy tobie. W miasteczku powinniśmy się trzymać. Dziękuję, sir. Nie ma za co. Wychodzę taki z jednej strony pokrzepiony, bo wiem, że... Rita się uśmiecha, nie? Uśmiecham się do niej. Dzięki, Rita, za pomoc. Nie ma za co, to dobry człowiek. Chodzę i tak, schodząc schodami, czy wychodząc na zewnątrz, mam w głowie mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że pomogę ojcu, a z drugiej strony nie wiem, czy do końca mogę ufać Silversowi. Ale dobra, idę do Jacka, do swojego psa i zabieram go z powrotem. Jest tam już wygłaskany, bo jest głupi młody, więc już go ktoś chciał odwiązywać, ale właściciele White Spoonowie przypilnowali, bo wiecie, że to twój pies. Już myśleliśmy, że nie wrócić. Wystawili mu miskę, dali mu trochę jedzenia, nie? Masz jeszcze ochotę zjeść? Bo nie zdążyłeś? Siadaj, No, damy ci jedzenia i kawę. Nie, widzisz, że ci tak traktują dobrze, nawet jesteś trochę rozczulony tą całą sytuacją. no tak trochę... Bo nie spodziewałeś się, że będą tak przyjemni i faktycznie dostałeś jedzenie, tu ci utniemy scenę. Ty jesteś jeszcze w bunkrze i żyjesz w swoich własnych światach. Ale wróćmy do was, nie? Jest gdzieś godzina mniej więcej 17, bo wtedy skończy sobie posiłek i tak dalej. Ty się dochodzisz do siebie, nic ci jakby nie tego. Wiadomo, było trochę papierkowej roboty, przyszło trochę tam faksów, jakby obława gdzieś tam się przesuwa. Ja bym chciał zaznaczyć, że po wejściu na posterunek, nie wiem, czy tam ktoś został. To znaczy jest jeszcze jeden policjant i ta cywilna taka dziewczyna. Dziewczyna, kobieta, która jakby przyjmuje telefony, notatki robi, ale zaraz ma się zbierać, bo 18 jest dla niej ten. Jasne. To w takim razie, czy ona ma tutaj swoje biuro? Znaczy oni mają wspólny pokój. To, Nawet nie ma biura. to w takim razie znajduję tam tabliczkę na drzwiach, gdzie jest jej nazwisko. Znaczy na biurku bardziej, ale... Dobrze, prowadzę ją tam, jakby pozwalam jej, żeby usiadła sobie, dosuwam sobie krzesło i mówię... I dochodzisz do siebie powoli, żeby była jasność. Zdradzę ci pewną tajemnicę. Kiedy zaczynałem pracować, to jest ściśle tajne, pod przykrywką, to przeżyłem coś takiego jak ty teraz. Moje pierwsze ciało, które zobaczyłem, było bardzo zmasakrowane. Bebechy na wierzchu, brak głowy, wyciągnięta gdzieś dalej. Ja to zrobiłem. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Wpadłem w jakiś amok, szał podczas nielegalnego przesłuchania. I widziałem to spojrzenie, które miałaś. Ponoć z tego, co mi kumple opowiadali, przeszedłem chrzest wzorowo. Niestety musiałem robić takie rzeczy, ponieważ musiałem zbliżyć się do wyższych struktur i jako cyngiel miałem na to największe szanse, więc robiłem straszne rzeczy. Musisz znaleźć swoje bezpieczne miejsce. Musisz wyobrazić sobie, znaleźć wspomnienie, które jest dla ciebie bardzo szczęśliwe, które wzbudza w tobie pozytywne emocje i zawsze wracać do tego miejsca, kiedy zobaczysz coś takiego. Biorę swoją manierkę, odkręcam, biorę łyka. Mówię, że... I ja biorę to i tak patrzę się najpierw tak. Jak ty potem śpisz? Bardzo słabo. I bardzo rzadko. No to się zgadza. Słuchajcie, czas płynie. Dla ciebie w bunkrze, dla ciebie przy... Piwnicy. No, w piwnicy, bunkrze. W piwnicy, przepraszam. Dla ciebie gdzieś tam przy rozmowie, jedzeniu, a potem powrotem ewentualnie spacerem z psem do domu, do farmy. Chciałem zajść do... No, ewentualnie zajdziesz do niej, to za chwilkę do tego dojdziemy. Ty sobie siedzisz, nie?
Jest już tak gdzieś 17. Jakieś mniej te więcej. raporty, co tam... Tak, papierki wypełniasz i tak dalej, to żeby się uspokoić troszeczkę, to trochę pomaga. To papierki nie ten, no chociaż co jakiś czas ręka piecze i ten przyciąga cię, wiesz, wzrok, nowa ozdoba, nie? No ja tak jakby... Wciąż tylko na to widzi. Tak. Ja Jakbyście to zobaczyli, to że powiem, to jest nie? coś, co ja nie wiem, na początku myślałam, że to jest jakiś szok, że nie wiem, coś jest nie tak, ale też nie rozumiem, dlaczego nikt nie reaguje na to, że ona jest. Tak, halo? Słyszysz głos tej sekretarki? Mhm. Proszę powtórzyć, bo nie słyszę. Proszę powtórzyć. Dobrze, tak. Strasznie. Halo, proszę do mnie mówić. Tak. Mamy jakieś zgłoszenie od O'Brienów, chyba. Nie do końca. Okej, Nie wiem, kto mówił. coś się dzieje. Jakby słabym głosem. Nie wiem, kto to był. Zrozumiałem tylko O'Brien. Może lepiej wysłać tam jakiś patrol. Właściwie to jest tylko jeszcze jeden taki gościu, który już też jest bliski, wiesz. Nie. Najlepsze, co można zrobić, by zapomnieć o trudnej sytuacji, jest zajęcie się innym. Ja przyjąłem trochę więcej poprowadzić. Ja się uśmiecham, Ja bo tutaj wiesz, chodzi o ten alkohol, to też tam Ameryka ma trochę wyższe normy. Ja wiem, ale ja jestem... możesz po pamiętaj, trzech piwa że wsiąść i jechać. przykładnym Ale przykładem. Pamiętam, no ale to tak, słuchajcie, Super. jedziecie, nie? Słońce jeszcze jest wysoko, jest 17 w czerwcu, więc wiecie, dość wysoko. Słyszałaś możesz mi coś powiedzieć o fryzjerze? Miałem dziwne wrażenie. A on tam od długo jest? Wiesz co, on... Jakiś czas tam 5 lat tam? Nie, on około 11, 12, 13 lat, jakoś tak. Nie wiesz do końca, ale już ponad 10 na pewno, nie? No, ponad 10 lat temu jakoś przyjechał do miasteczka fryzjer, starszy, stuje w swojej płci. Tyle wiem. Ale nie ma tutaj jakiegoś pana, nie? Coś takiego, no bo jest starszy, a tutaj... Ale ja też nie wiem o tym. No, ja w sumie raczej nie. dyskretnie się trzyma. Moje fryzjerstwo Mieszka w takiej do lepszej części. Kitki No, ogranicza na ten moment. Słuchaj, nie pytam o takie rzeczy. Każdy ma prawo do swoich upodobań. Inaczej. Bardziej- Nic więcej o nim nie wiem, bo to jest typ, który jest bardzo skryty. Nie, właśnie on dużo rozmawia z ludźmi, nie? Ale ty jakby nie rozmawiasz z nim. No. A chodzisz do fryzjera? Rzadko. No tak. Mogłem to przyjąć. Może koleżanka jakaś robi ci włosy, nie? E, Ktoś taki dorabiający. miałem wrażenie, że Też to widziałam. może mi się wydawało. Słuchajcie, to nie jest daleko, jak wiecie, nie? Znaczy miasteczko nie jest duże, więc wy dojeżdżacie dosyć szybko. Nim wam opiszę, James, jeszcze prosiłbym cię o wykonanie takiego nietypowego, bo tu nie powinno się rzucać ruchu na percepcję po prostu. Na Ja chcę akrobatykę. zobaczyć, czy coś miałeś szansę zobaczyć, czy nie. 8 w sumie. Okej, to nawet się tam poukładało. Chciałem losowo coś ustalić, to nie był ruch, nie? Także nie wyciągam konsekwencji, ale nie wiedziałem, jak to rozegrać, czy miałeś szansę, czy nie miałeś szansy. W każdym razie wy dojeżdżacie na miejsce, nie? Generalnie speluna jak speluna. No, ale- Niedopałki, kiepy leżą. Jakiś ruch Jest w ogóle? cicho, nie, jest cicho. No dobra, to idziemy. Tylko... Tak. Nie jest strzelanie Słuchaj. jak ostatnio. To jest taki Przypadek. bardziej, nie wiem, kurde, kemping, nie? To taki, wiecie, tak. brzydki dom. To nie Plaża, jest nie? ładne, to nie ma werandy, to jest taki barak po prostu postawiony, nie? Drzwi są otwarte, nawet nie trzeba pytać. One są takie półotwarte, jakby zatrzasnęły się o coś i tak dalej, a zatrzasnęły się dlatego, że przy nich leży ręka. Widać dłoń. Kobiecą. Pulchnę palce, ale nie pulchnę, no czy od taniego śmieciowego jedzenia, ale też od alkoholu i tak dalej. Kopię drzwi nogą. Lekko. Przy wejściu leży ciało kobiety. Kobieta ubrana jest w suknię, na której wykwitły czerwone kwiaty. Podziabana nożem, nawet narzędzie zbrodni leży. W wielu miejscach, łącznie z szyją, twarzą, brzuchem, klatką piersiową, jakby ktoś wam oku ją dziabał. Po prostu ona leży w wejściu, w kałuży, jeszcze w miarę świeżej krwi. A to jest tak praktycznie... To jest pewnie- oczywiście matka O'Briena. Tam jest 1-2 pokoje max, nie? Znaczy tam jest taki w Jeden sumie większy. jeden ten. Okej. To już leży, ciało leży w tym, w samym wejściu, nie? Okej. Jeszcze nawet bąbelek powietrza, który powiedzmy tak gdzieś, znaczy nawet nie powietrza, ona generalnie niedawno musiała zginąć, nie? Wykrwawiła się tutaj Ja na progu. się cofam i chcę przejść i sprawdzić to oczywiście wokół domu. Wokół domu masz rupiecie, chaszcze, jakiś bałagan po prostu totalny, materace, kurde, Szukam sprawcy po prostu. śladów, rozumiem, sprawcy, ewentualnie sprawcy. Dobra, to rzuć sobie, to będzie percepcja, nie? Czyli...
Analizuj sytuację. 10. Masz jedno pytanie. Jakie? Jakie chcesz? A, mam sobie wymyślić? No, Czego nie dostrzegam? słuchaj, nie dostrzegasz sprawcę, to na pewno, nie? Nikt się nie kryje, ale tak jakby... Gówniane pytanie. Nie, to jest jakby trochę żart z mojej strony, nie? Ale nie dostrzegasz jednej rzeczy, znaczy w sensie nie dostrzegłaś wcześniej jednej rzeczy, No. że ktoś po prostu... Są ślady krwi. Mhm. Takie paczki jakby, nie wiem, skapywały z czegoś, tak, ale to nie jest, że ktoś ranny był, absolutnie. Jest taka mała furtka, prowadząca gdzieś taki w stronę kopalni, tej opuszczonej, która jest tam powiedzmy z kilometr stąd, wzgórz, krzaczorów i tak dalej. I ktoś tamtędy po prostu wybiegł, widzisz nawet odcisk małej nogi, nie? Takiego małego rozmiaru buta, trampka albo czegoś takiego. Co robi pan agent w tym czasie? Bo stałeś w wejściu, ona od razu wyszła na zewnątrz, zaczęła chodzić, wiesz, widać nabuzowana adrenaliną i czujna. Tak, jasne. Ja się rozglądam po pomieszczeniu, sprawdzam wszystkie pomieszczenia. Jakby sprawdzam. Chodzisz do środka, pomieszczenie jest jedno, widzisz telefon, który jest wywrócony taki i widzisz gościa, z którym rozmawiałeś stosunkowo niedawno. Tak, ojca. Rany brzucha. O kurde. Do tego stopnia, że flaki są na zewnątrz. Parujące, czerwone, czarne breje po prostu wylewające się z wnętrzności. On się trzymał, gadał coś zachlapany, widać, że osunął się po tym. To był. Wywrócony stolik, ojciec tego chłopaka, z którym rozmawiałeś. Wywrócony stolik, jakby doszło do jakiejś awantury. Coś ciśnięte, coś potłuczone, flaszka rozwalona o ścianę. Wiesz, to jest jeden rzut oka. Jasne, rozumiem. W takim razie. Krew jeszcze świeża, jeszcze czuć jej metaliczny zapach powietrza. Dobra, nie? sprawdzam kolejne pomieszczenie lub kolejne. Słyszę. Jest jeszcze jeden pokój, ale tam jest baru taki, wiesz, dziecięcy, powiedzmy, materac jakiś, tu w ogóle jest syf totalny, jakby Jasne. nikt nie sprzątał przez Słyszysz mój tygodnie. głos. W takim razie mówię: Jim, jesteś tutaj? Jim. Jest. Rzuć sobie 2d10. 11. Na co? Przebij iluzję. Na duszę. -2. To 9. No. Cisza. Mhm. Tak, masz wrażenie tylko, że w tej absolutnej ciszy i takim hałasie, który, no to nie jest hałas, ale takim dźwiękach, które czyni Lili, idąca na zewnątrz, tam szukająca, powiedzmy, coś potrąci lekko, nie, jakąś puszkę nadepnie, to są takie ciche odgłosy, że słyszysz nawet tą skapującą jeszcze krew ze słuchawki, nie? Czy jest jeszcze jakieś inne pomieszczenie lub piętro? No nie, to jest taki barak. Tony? właściwie. Barak. Słyszysz Tony? Przez ścianę. Idę, robię krok nad tym. Tak, widzisz ślady w ogóle rozdeptane, to mogłeś, znaczy nie zwróciłeś na to uwagi wcześniej, że po prostu ktoś depnął trampkiem, czy czymś takim, wyszedł stamtąd, Jasne. krwi jest bardzo dużo. Staram się unikać nadeptywania na krew, Mhm. no bo to naturalne. Znaczy to jest trudne, ale w wykonane. miarę możliwości. Mhm. I wychodzę na zewnątrz. Nie wchodzę do środka. Ja już stoję z tyłu, ty podszedłeś. No dobrze, ja powiem tylko. Ta mała furtka. Nie wracaj do środka, nie ma tam nic wartego uwagi, tymczasem trzeba wezwać wsparcie. Nie wiem gdzie jest ojciec, dzieciak. Wiemy. Znaczy, nie wiem gdzie jest dzieciak, ale wiem gdzie jest ojciec. Nie żyje. I wskazuję na bronią na Ślady. trampka odciśnięte. Nawet trochę krwi może tam być na tym trampie. Zastanawiam się, czy to nie był ten cholerny brzytwiarz. Albo dzieciakowi puściły nerwy. Dobra, zgłoszę to. Idę do samochodu. Poczekaj na mnie. Dobra, to inaczej. Ruszajmy drogą, a ty w tym czasie zgłoś to. Powiedz, że jest potrzebny koroner, ambulans i chłopaki z badań, z laboratorium. Szeryfie odbiór. I słyszysz, szeryfie odbiór. Ty Madger, u ciebie radio, bądź tam jakieś radio. Szeryfie. Szeryfie? Jej głos, nie? Danie. W samochodzie mam. Ale masz też jakieś pomiędzy na nasłuchu policyjnym pewnie w swoim tym bunkrze albo gdzieś, nie? Jak W typowy... piwnicy. Jakby częstotliwość złapało, nie wiadomo dlaczego. Oczywiście, Jaki chłop, że mam. Słyszysz głos Lilith, nie? Mhm. Kiedyś mi Daniel podpowiedział, jaka jest częstotliwość. No on to zgadła. Dochodzisz tam raz, nie? Do niej. Pukam do drzwi. I słyszysz pukanie do drzwi. Chyba. Marcz, to ja, James. Tu ja już... Jack. Słyszę cię. Tu słyszysz mówię? szeryfa. Szeryfa. No. Dobra, Co jest? biegnę szybko, żeby otworzyć Jamesowi. Nasz, słuchaj, no I słyszycie. u O'Brienów jest totalna masakra. Co? Matka nie żyje, ojciec nie żyje, mnóstwo krwi. Brzytwiarz? Nie mam pojęcia, ale młodego nigdzie nie ma, widzę tylko ślady zakrwawione, gdzieś uciekające też. Szamy śladem.
ruszamy za tym śladem, przyszli ambulans, Poczekajcie na wsparcie, przyszli jeżeli to koronera. brzytwiarz, to Słuchaj, jesteśmy we dwójkę, a tutaj tak naprawdę czas gra bardzo dużą rolę. Idziemy za śladami, przyszli kornera, przyszli wsparcie i zabezpieczcie wszystko. jasne. Uważaj na siebie. Nie róbcie nic głupiego. Jak zawsze. Trzyma się. Tak słyszeliście to, nie? I słychać... Słyszeliście to? Możliwe, że jest w naszej okolicy. Nie? Tak. Cały czas masz ten nasłuch. No, Ale my jak już to- we dwójkę słuchamy No. tego, co tam mówią. My to słyszymy? Nie, oni. A. I ten. Ale cały... że brzytwiarz jest w okolicy, czy że ten... To już nie powiedział kto, nie? Nie powiedział, no, dobra. To Co? kolejny dzisiaj. Czy samobójstwa, jakiś brzytwiarz? Pokazuję ci, żeby wyjść. Wychodzicie na zewnątrz, nie? Masz przy sobie telefon? No, Dajmy mi scenę na chwilę, tak? Włączyć. Samochód. Jasne. Nie wyłączaj. Nie mam, Zostaw. samochód mi się zepsuł. Moim. Okej. Okej, zostawiam telefon w jej samochodzie. Ty masz telefon też w tym samochodzie? Tak, bo mój telefon jest na podsłuchu. Ale ty, w sensie ma Jared, przy sobie Nie, no mam przy sobie akurat. telefon. Nieznany numer, w sensie okoliczny, ale nieznany, nie? Halo? Przepraszam bardzo, miałem ten numer w krótkim wybieraniu jako numer kontaktowy. Zna pani pana A... Fitzgeralda? To jest Tak. fryzjer. Miał właśnie rozległy zawał i zabieramy go z ulicy, a jest pani w krótkim wybieraniu. To ktoś z rodziny? Możemy jakoś Tak, pomóc? tak, z rodziny. Trzeba go szybko zawieźć do West Wendover. Tak, właśnie tam jedziemy. Tam jest lotnisko. Trzeba go szybko przewieźć. Może niech przylecą śmigłowcem. To jest bardzo ważne. On chyba zostawił dla pani list Tak, u siebie. musimy tam pojechać. Okej. Tylko muszę zamknąć. Przepraszam cię. My Drogę. go zabierzemy, będę panią informował na ten numer telefonu. A ten list? Jest u niego, nie wiem, to chyba próba, znaczy gdyby to nie był rozległy zawał, to by podejrzewał, że to próba samobójcza. W ogóle z tej strony ten ratownik, nie? A listę. Się najeździmy dzisiaj. Kurczę. To... Dobra, jedziemy za wami i ja was dogonię. Nie wiem. Gdzie Pos- zostawicie mi ten list? No, my go nie ruszaliśmy, zawiadomiliśmy też policję, to nie ma powodu do zawiadomienia policji, więc jakby, bo to nie jest samobójstwo. Okay. Wsiadamy do samochodu, ale uwaga, ja się cofam jeszcze A, do jeszcze drzwi. czekaj. Czy mogę Jacka zostawić się w domu? Nie chcę go ciągnąć Chcesz ze sobą. z dropletem? Niech zostaną. E, Droplet, idziesz ze mną? nie wiem, Kot ostentacyjnie, unikając psa, który wiesz, rozszczekał, Aha. nie wiem, czy to będzie dobry skoczył pomysł. gdzieś tam. Dobra, Jeśli chcesz, żeby szedł z tobą, to idzie dobra, z tobą. okej. Wskakuje mi na ręce, a ja zamykam drzwi, zamki patentowe oczywiście, dobra, to drzwi takie pojedziemy w dosyć samochodzie. raz, Jack, zachowuj się. Nie no, Jackie zostaw w domu. Zostań w domu, okej. Okej. Bądź grzeczny, spokojnie, Jackie, sorry. spokojnie. I zamykam te trzy zamki. Dobrze prowadzisz? Bo ja jestem trochę roztrzęsiona. Myślę, że w porządku. Dobra, to jedziemy pod Fryzjera. zakład fryzjerski Adama, tak. Dobra. Manual. Słuchajcie, Nie, to jest automat. podpuścimy Automat? scenę najpierw, nie? Okej. Dojeżdżacie Najpierw dość szybko słychać takie- i miasteczko jeszcze jest w pełnej krasie powoli zbliżającego się do zachodu słońca. Wiesz, Gdzieś za 2,5 godziny będzie to jest zmierzch. jednak 5-7 chemii. Tam jest czym pojechać. No to Myślę, wiesz, że ci się podoba. Fajny maluszek. depnęłaś, jesteś dosyć szybko. Zakład fryzjerski jest taki, jak go zostawiłaś. W sensie stoi na tej ulicy, Mam te nic się nie klucze w zmieniło. kieszeni cały Masz te czas. klucze, które on ci dał? W ogóle tak, bo cały czas mam je w kieszeni, Tak. właśnie się To jest zreflektowałam. pęk kluczy. Tak, i miałam je w kieszeni bluzy i cały czas mam je na sobie. I one tu są. Biorę rękę. On ci je dał, no, ile, 3 godziny temu? Tak, ale mieliśmy porozmawiać jutro rano, wiesz, on ze mną rozmawiał. On mi mówił straszne rzeczy i miał mi powiedzieć jeszcze straszniejsze. Wiesz co, Marcz, patrząc na to, co się dzieje tutaj w okolicy ostatnich dniach, to Do jutra nikt myślę, żywy nie zostanie w tym miasteczku. że nic mnie nie zaskoczy. Ja ci wszystko opowiem. Wydaje mi się, że moje Opowiadaj. mieszkanie jest... Wydaje mi się, że że ktoś się do mnie włamał, że ktoś mi zatruł... herbatę? Przecież ja ją robiłam... Może Komu ufasz? Kto jedzie z tobą w samochodzie? James. Uczył mnie strzelać. Głosuje na republikanów. Uważa, że wybory zostały sfałszowane. Albo tak mówi.
Obsesja trochę działa, Aha. ale się uspokaja. No komuś trzeba ufać. Słuchajcie, dojeżdżacie do tego zakładu Nigdy fryzjerskiego, nie oglądałem za dużo który jest, telewizji, wiesz? jakby zbiegowiska nie ma, ludzie już przyzwyczaili się chyba do karetki jeżdżącej po Silver Twins, nie? Jeszcze spacerują niektórzy, spieszą się. Przy komisariacie, który jest niedaleki, trwa jakiś pierdzielnik, nie? Policjanci gdzieś się ładują. Podjeżdża jakiś w ogóle samochód, nie wiadomo skąd, ale wy na to nie zwracacie tak do końca uwagi, tylko tyle, że rejestrujecie. Ja mój telewizor wywaliłam. Od czasu jak Tucker Carlson wyleciał z Fox News, niestety nie ma już co oglądać. No, ja sobie myślę, naprawdę Amerykanie już nie będą oglądać byle jakich wiadomości. Będą oglądać tylko tych dziennikarzy, którzy mają odwagę mówić prawdę o spisku i prawdę Masz przy o sobie Ameryce. pistolet? Siedzisz, a między nami jest taki karabin. Dokładnie to jest, kochany, co ja mam? To ja mam Winchestera 1892 z tym lever action. Na taki zamek, jak policja ma, nie? Trzymaj blisko siebie, bo słyszałem, że jakiś wariat uciekł z transportu policyjnego i krąży gdzieś tutaj w okolicy, więc O, lepiej mieć broń przy sobie. zawsze mam broń przy sobie. Ale dziękuję. Zatrzymałem się pod tym fryzjerem, Jest dużo miejsca do parkowania chodzimy. na tych ulicach. Drzwi nie były zamknięte. No bo jakby zabrali go stamtąd. Aha, dobra, musimy przeszukać ten... I faktycznie jest tak, że widać kopertę. Aha, Właściwie koperta, taka złożona kartka no, i zapisana jest Marjorie, nie? aha. Mhm. Nie, i właściwie jakby otwierasz, to jest kartka, nie? No, Zaopiekuj się moim pieskiem. I adres. okej. Że co mu się stało? Jakiś rozległy zawał, ale ja mam wrażenie, że A on miał- to przeczuwał. Tak samo jak powiedział. Wiesz, to było w ogóle bardzo dziwne. Wtedy do mnie to nie dotarło, bo ta cała sytuacja z Teddym była taka. Wszystko stało się tak nagle, ale on do mnie zadzwonił, powiedział, że chce powiedzieć mi coś ważnego. Może wiesz, no zawał można sprowokować, tak? Może podali mu jakąś substancję, muszą przebadać krew. Rozglądam się no, tak, wszystko przychadzam, zobaczyć, nie? wszystko. Wprawdzie W jaki I sposób można jak się tak podać przyglądasz, toksynę? Ona rozmawia, nie? tak, Ja, ona mówi. ja mówię do niego, nie? W Ja jaki się sposób rozglądam można... i tak jakby cofam się do Syrii, kiedy byłem, wiesz, w pełnym rynsztunku i tak dalej. Ja nie prowadziłem dochodzeń, byłem raczej w grupie uderzeniowej, ale obserwowałem wielokrotnie, jak dochodzeniowcy albo CIA prowadziło swoje badania, mówili nam i rozglądam się, patrząc po tym, na co oni zwracali uwagę, i rozglądam się po całym tym, czy faktycznie coś jest w stanie wywnioskować z tego, co tu się Możesz wydarzyło. sobie rzucić na analizuj sytuację, bo to jest rzut na percepcję. Mhm. Może ktoś mu coś podał w wodzie. Nie uwierzysz w rzut. 19 rzuciłem plus 1, 20. 20. Słuchaj, to, czyli pełen sukces. Można zadać 2 pytania. Lecę do samochodu i biorę próbnik. Dobra, 2 pytania z tych, które ty wychodzisz, nie? Słuchaj, ja Idę do jakby, samochodu. co cię interesuje tutaj? Nie musimy się bawić w pytania z systemu, nie? Tak. Jedno, co chciałbym wiedzieć, czy są jakiekolwiek wskazania co do tego, że to mógł być nie przypadek, czy nie naturalne zdarzenie? To jest jedno pytanie. Generalnie to jakby ciężko mi jako mistrzowi gry powiedzieć, z jakiego powodu mógłbyś to wyczuć, ale powiedzmy, że tak to działa, że wchodzisz tutaj intuicyjnie, przyglądasz się. Nadeptane trochę, tu jeszcze włosy niedocięte, No tak, coś zakład takiego. publiczny. Nie? To jest zakład publiczny, więc jakby widać, że on musiał wyjść na ulicę, czy coś takiego, tam się wywrócić. Potrafisz z tych takich jakichś drobnych elementów uznać, że to musiało tak wyglądać po prostu. Nie? Ale zostawił kartkę. Zostawił Patrzę kartkę. na tą kartkę, czy ona była napisana jakby już Wydaje miał mi za się, że to niemu. bardzo staranny charakter pisma. Tak, właśnie. Człowiek, który... Ale jak tak się rozglądasz, ja bym chciał ci zwrócić uwagę na coś innego. Jest to jakby zakład fryzjerski, nie? Zakład fryzjerski z ładnymi takimi, wiesz, zdjęciami, ładnie ostrzyżonych mężczyzn, kobiet i tego typu rzeczy. I widzisz pomiędzy tymi zdjęciami coś, co nie pasuje kompletnie do tych zdjęć, twoim odczuciem. Jest to postać, jakby kurde wyjęta z jakiejś gry, nie wiem, podręcznika, nie? Czegoś takiego powiedzmy do anatomii i masz postać po prostu kobiety z długimi włosami. Na początku to jest całkiem normalne, taka modelka na wybiegu, ale jak przyglądasz się tej modelce, ona patrzy prosto na ciebie i widzisz jej długie czarne paznokcie, ale takie jak szpony. I tak spojrzenie krzyżuje się z tobą po prostu. Nie wiem, masz wrażenie, czasami tak ze zdjęciami jest, czy portretami, że po prostu idziesz i jakby ona patrzyła za tobą, nie? I takie długie czarne paznokcie, które od razu ci stawiają w głowie głos twojego kumpla. Uważaj na siebie. No. Czarne paznokcie. Tak, skojarzyłem to sobie.
Wyjmuję telefon, robię zdjęcie temu. Zrobiłeś, nie? Marcz. Przychodzę, wyszła. Wiesz co, a A, wracam z tym wróciła. pewnikiem. Mhm. Bo on pewnie, jemu to pewnie zajęło To trochę perfumy czasu. są jakieś takie pierdoły. Nie, ja różne chciałam rzeczy. sprawdzić, wiesz co, czy on coś pił, pobrać próbkę wody, no bo tylko ja jestem zafiksowana na tej Masz. wodzie. On mówił, że woda nie jest kluczem. On powiedział, Mówi że ci kluczem coś jest krew. Ten obrazek? No i patrzysz na obrazek jakiejś ładnej modelki, nie? Takiej z ładną fryzurą a la Kleopatra po prostu. A, Ciemne może włosy. to jego modelka, może ją czesał, może... Nie, to są takie zdjęcia jak w zakładach pracy. Fryzjerzy jasne. wieszają. Myślę, że... Tylko reklamówka, Tak? totalnie. Natomiast Zdejmuję ten obrazek i patrzę z tyłu, czy czegoś tam nie znajdę James. w tym obrazku. Tak? Nie. inna rzecz jest. Tak. On wiedział, że to się stanie. Tak, domyśliłem się. Napisał bardzo Nie. delikatnie. On adresem. wiedział, że Teddy się zabije. Wiedział, że Teddy się zabije. Powiedział, tak, zaraz to się stanie i że zaraz... Zwróć uwagę na to, że wiedział też, że będzie miał, że coś jemu się stanie, bo napisał ci kartkę i to nie było w trakcie zabawy. Roleta przy Mówił drzwiach o- zrobiła takie... Spadła w dół. Mówił on. Nie. Za chwilę to samo stało się z roletą po drugiej stronie pokoju, takim powiedzmy na ogród czy na inną ulicę. Górą. Znaczy to nie ma góry, to jest Nie. parterówka, nie? Odkładam ten... nic nie zobaczyłem z tyłu, nie? Nie, nie. Odkładam ten... jedź po ten adres, co napisał. Aha. Dobra. Czujesz dziwny zapach w powietrzu. James, to coś... Dzisiaj nie, bo wychodzimy. Drzwi, które są takimi zwykłymi wyjściowymi drzwiami z szybą, Aha. z napisem, którego teraz nie widać, bo roleta spadła, nie chcą drgnąć, nie? Cofam się o krok i jeb skop w te drzwi. To ja bym... Słuchaj, jakbyś uderzył kamienną ścianę? Spróbuj ten... Fotel, on jest ciężki. Ja też jestem ciężki. Okej, dobrze, To to jest w takim kawał razie kopa. strzelam w tą drzwi, tą szybę nie może być hartowana. Nie może być taka... Słuchaj, tak, już wyciągnęłaś broń, kiedy Aha. zobaczyłaś, że po prostu przed tobą stoi mała dziewczynka. Nie wiadomo skąd się tu wzięła. Widzisz Indiankę. Mhm. To samo dziecko, co było w samochodzie. Tak, Tak? tak. Już To nie samo, co widziałam. było w samochodzie tego policjanta, jak się okazało, nie? Agenta. No. Ono stoi przed drzwiami, tak patrzy na ciebie, ubrane jest tak, no, taki powiedzmy prosty strój. Tak jakby nie z tej epoki trochę do końca, nie? Musimy Ty stąd też ją wyjść. widzisz. Musimy stąd wyjść, ktoś tu coś rozpylił chyba. Dziewczynka patrzy na was, ma takie bardzo ładne, harmonijne rysy twarzy. Takie delikatne wręcz. Mhm. I takie, jedyną rzeczą, którą nie pasuje do całości, to oczy. Co tu robisz, dziewczynko? Oczy są czarne, jak smog. Gdzie Bez twoja żadnych mamusia? tęczówek, bez niczego, nie? Gdzie twoi rodzice? My umieramy. Co się stało? No, Krzywdzą nas. przykucam, żeby nie rozmawiać z pozycji góry do tego dziecka, tylko niżej. Musimy stąd wyjść, drzwi się zamknęły. Twoi rodzice będą się od ciebie niepokoić. Spokojnie, pojedziemy na policję, poskarżymy i policja nam pomoże. Albo nie. Krzywdzą nas. A jak mogę ci pomóc, dziewczynko? Kto was Przestali krzywdzi? to robić. Kto was krzywdzi? Nie wolno tego przerywać. Czego nie wolno przerywać? Chcą się nami pożywić. Kto się chce wami pożywić? Przecież nie ma Już kanibali. go znaleźli. Sięgnęli po niego. Kogo? Wiedzieli, że ich zdradził. Kto zdradził? Dziewczynko, o czym ty mówisz? Twoi rodzice się muszą martwić. Ja gadam cały czas do Tak, nich. tak, czy nie? ja widzę to, Aha. podchodzę tam, Kogo? ale... Kto zdradził? Kogo? Gdzie? Gdzie mam? Nas wszystkich zdradzili. Kto zdradził? Zmienili to wszystko. Co możemy zrobić, żeby zatrzymać ten proces? Nie mogą nas zjeść. Was zjeść nie mogą. Nie mogą nas pożyć. Słabniemy. Gdzie jesteście? Umieramy. My? Mhm. Wszędzie. Jesteśmy tym miastem. Biorę ten obrazek. Kim ona jest? Słuchaj, trzymasz zdjęcie, które teraz wygląda, Aha, to nie to samo, tak? no, jakby to była kobieta z czarnymi włosami. Aha, czyli... Na wybiegu. Okej. To teraz do mnie dochodzi, że... Oni już wiedzą, że cię wybraliśmy. Już są. Tu, Teraz ona mówi do Jamesa. tak. Jamesie, będą szli waszym tropem. Nie mamy dużo czasu. Ściągnęli jego. On tu już jest. Będzie się pożywiał.
Fitzgerald. Fitzgerald chciał nam pomóc. Tak. Zróbcie to, co prosił. Znajdźcie sztolnię. Nie pozwólcie nas zjeść. Jak zjedzą nas, zjedzą to miasto. Ta sztolnia w których górach jest? Jest dużo sztolni. W każdej. I w żadnych. Musicie znaleźć drogę, oni ją zamknęli. Zaszczeli nam powieki. Zamknięta kopalnia. Oni wiedzą. Ludzie w miasteczku. Ci, którzy składali ofiary z dzieci. Z twojej siostry. Również. Miałaś pójść ty. Ale poszła ona. Co 6 lat. Jedno dziecko. By miasto mogło funkcjonować i prosperować. Krew chorego. Na nowotwór. Na cokolwiek innego. Przestali to robić. Zmienili wszystko. Czy wy chcecie, żeby Mała składać ofiary? cena za to, by miasto mogło funkcjonować i żyć. Chcieli nas osłabić, by zabrać to, co mamy, dla siebie. I zrobić z was niewolników. Fitzgerald to rozgryzł. Wiedzą, dla kogo tu przyszli. Chcesz powiedzieć, że moja siostra została zamordowana? Nie, twoja siostra została ofiarowana. I tak by umarła. Wada serca. Raz na 6 lat. Jedna drobna ofiara. Dla mnie i dla mojej siostry. Kim jesteście? Bogami. I tym miastem. To my dawaliśmy srebro. I my dawaliśmy prosperity. Ale teraz potrzebujemy pomocy. Bo osłabłyśmy. A oni już tu są. Kto za tym stoi? Mak śmierci. Ten, który chodzi między światami. Jak go poznamy? Nie poznacie. Będzie nosił twarz. Wiele twarzy. Jedź do domu Fitzgeralda. Zrozumiesz wiele rzeczy. Obejrzyj jego mieszkanie. Obejrzyj strych. Obejrzyj pokój pod nim. A ujrzysz świat, jakim jest naprawdę. Wejdziemy tu. Jestem chora. Nie. Tylko tak ocalicie siebie i ich. James, czy ty to widzisz? Bo Tak. szóstego dnia, 6 miesiąca oni dopełnią rytuał. Ściągnęli tego, który zabijał kobiety, by to zrobił. Mam 3 dni. A on To się składa w całość. już nawet nie jest człowiekiem. Mój mózg sobie to jakoś robi chyba. To nie jest w wodzie, to jest w krwi. To samo mówił Adam. Ona mówi te słowa, które mówił Adam. Ja to już wszystko słyszałam, a dziury uzupełnia moja głowa. Nie, Musieli mi coś podać. Mój dom został... Potem napiłam się herbaty. Herbata Uspokój się. dziwnie spakowała. Słuchajcie, przestrzeń pusta, rolety są podniesione. Stoicie w tym ładny, słoneczny dzień. Tu was zostawiam. Słuchajcie, wyjdziecie, nie? Ja muszę Jak sprawdzić. jeszcze, żebyś wiedział pierwszy krok, jak ruszymy, to chcę zadzwonić do nich, czy do Lili. Żeby... Na telefon komórkowy, Tak. jasne. No. Więc jakby żebyśmy... Powiedzmy, że złapiesz zasięg, ale to za Słuchaj, chwilę. powiesz, A my że- ruszamy. Słuchajcie, Coś nie duchy- powiem. No. duchy Ślady widzisz? dzieciaka prowadzą Nie, gdzieś nie. pomiędzy wzgórza. Coś nie powiem. Nie? No. Zobaczymy jeszcze. No Jeszcze nie wiem. Myślę, że teraz Zobaczymy, zrobimy co sobie będzie. taką mechanikę. Jedna z osób wykona rzut na percepcję, żeby tropić. Tak? Czyli druga może jej pomagać. Pomaga się w ten sposób, że osoba, która pomaga, też wykonuje rzut na percepcję. I w zależności od tego, ile ma, jaki ma wynik, dodaje coś do rzutu drugiej osobie, czyli najpierw wykonuje ta pomagająca. Kto chce być prowadzący? Ja. Okay. Bo ty znasz miasteczko, w sensie okolice. Dlatego. To najpierw ty rzucasz na percepcję, nie? No. Ile? 3, 8, 9. 9. Twoja ingerencja ma niezamierzone konsekwencje i mistrz gry wykonuje ruch, ale to za chwilę. Twój rzut. Ja pomagałem tylko. Ja mam 13. 13, czyli ty, słuchaj, analizujesz sytuację, idziesz śladami. Na początku jest łatwo. Żwirownia, piasek, kamyczki, trochę krzaków gdzieś tam. Takie po prostu bezdroże. Potem on wchodzi na asfaltówkę prowadzącą w stronę kopalni. Przez chwilę nie widzicie jego śladów.
I Tomi, ty trafiasz na ten ślad, kiedy już zaczęliście tracić nadzieję. Wskazujesz ten ślad, chociaż tobie wydaje się, że on poszedł gdzieś w drugą stronę. Ale nie masz pewności, że jakby nie pasuje ci w stronę, w którą, bo jakby on zawracał do miasteczka. Okej. I ruszacie w tą stronę. Gdzieś tam w oddali, w miasteczku słychać już syreny, już ktoś jedzie, już się to ktoś dowiedział. Wiadomo, że te zgłoszenie twoje dotarło, już podjęli decyzję. To trochę trwa. I jest takie miejsce, jakieś żwirownie stare. Pamiętajcie, że teren jest bardzo uprzemysłowiony kiedyś. Dużo wydobywano i tak dalej. Jest takie miejsce zalane wodą. Taki po prostu dół, gdzie stoi woda, ale tak nie jest tej wody dużo. To jest takie po prostu stare, pokopalniane zalewisko. Generalnie można się w tym wykąpać, można się w tym utopić prawdopodobnie i widać, jak coś się osunęło, jakby ktoś wpadł do tego. Masz wrażenie, że chłopak musiał iść tędy, to znaczy to mi tak ci się wydaje, i jakby wpadł do tej wody. Czy widzimy ciało? Czy Nie, po prostu mętna woda, brudna osunięcie, brudna mętna woda. Taka, wiecie, mulista, rdzawa, piaskowa. Dobra, ja bym chciała wyczuć zmysły na zasadzie, czy słyszę jakieś pluskanie, czy słyszę, czy widzę ruch w wodzie, czy gdzieś słyszę, że ktoś po jakimś roślinku akurat nastąpił gdzieś tam suchym i coś tam trzasło. Gdzieś w oddali samochód, bycie syren. Jakieś zwierzę, chyba zwierzę, gdzieś w krzakach przebiegło i chwilę później zobaczyłaś faktycznie jakiegoś tam pancernika, czy innego jakiegoś szopa, po prostu nie wiem, co żyje w tej części No. Stanów, ale jakieś zwierzątko po prostu, które tutaj się zapędziło. Jakby jest cisza. Nie? Nic więcej. Nie ma śladu dalej. Ślady prowadzą do jeziorka. Jak przyglądasz się temu jeziorku bliżej, w pewnym momencie tak masz wrażenie, że dostrzegasz jakiś kształt pod powierzchnią. Tak, trzeba tam by było zejść, a tu trochę takie, no powiedzmy, wiecie, żwirowisko, osypisko, można było się zsunąć, wpaść do wody. Ona nie jest głęboka, raczej jest taka, że mówię, 2 metry, Ale mam 2,5. wrażenie, że coś jako ciało mogłoby być? Coś tam jest, coś Widzisz jakby coś pod tam? powierzchnią wody, jakiś kształt dostrzegasz. Ciężko ci powiedzieć, co to jest za kształt, ale coś jest. Czy ja go widzę? Kształt też Ja dostrzegasz. chcę spróbować zejść. Powiedzmy bez rzutów, bez chowam niczego. broń. Trochę się śliniesz się na tyłku, trochę zjedziesz do tej wody, bo tam nie ma gdzie za bardzo stanąć, po prostu zanurzysz się w tej wodzie. Jak już jesteś na dole, to konsekwencją, którą wyciągnąłem z tej pomocy i skręcenia w złą stronę, to jest lodówka. I wszystko wam się układa. Ktoś po prostu zadał sobie trud, podjechał tu gdzieś samochodem i wpierdzielił tą lodówkę, żeby jej nie utylizować do tego dołu. Gdzieś teraz mi Kształt takiego, wiecie, ciemnej kształtu gdzieś pod tym, nie? I w tym momencie, jak już zaczynasz docierać do ciebie, to dzwoni twój telefon. Widzisz numer telefonu, bo znasz, James. chyba że zastrzegał Jamesa. To nie jest zastrzeżone. Halo? Cześć Lili. No, cześć. Mam coś, co nie jest na telefon, ale może potencjalnie pomóc w tej sprawie, która się teraz dzieje. W kilku sprawach. Tatuaż cię piecze. Okej, ale to możemy się zobaczyć za jakiś czas, bo teraz jakby Jedziemy- jestem w pościgu. Ratujesz lodówkę. Jedziemy, jaki jest tam adres na domu Fitzgeralda na tej kartce? Jest tam podany. Ja wiem. Ona Podaję ten większość adres. wie, gdzie Dobra. mieszka. Fitzgerald wiesz, gdzie Będziecie mieszka. tam przez Będziesz tam? Tak, będziemy tam przez chwilę. Najwyżej się dzwonimy. Będziemy? Jesteś z kimś? Tak, Okej, dobra. smash. Okej. To Do zobaczenia. jakby zadzwonię, czy cokolwiek. To Dobra. jest Nie ten odbieram. moment, który Dobra. dociera też do ciebie, Tomi, że właściwie ciężko będzie teraz go znaleźć, nie? Że potrzebny będzie jakiś pies tropiący, potrzebna będzie grupa ludzi, że gdzieś ten ślad zgubiliście po prostu, że nie było to łatwe. Jest? No podjąłeś jedną błędną decyzję po prostu. Wydawało ci się, że poszedł w tą stronę, bo widziałeś ślad, ale to musiał być czyjś inny ślad po prostu. Nie jesteś tropicielem, nie? A czy nie możemy wrócić do tego miejsca, gdzie... Możecie, ale to już trochę czasu minęło i zaczyna się zmieszać powoli, więc jeżeli on poszedł gdzieś na wzgórze, mając przewagę, tą, którą teraz zyskał godzinę i gdzieś tam poszedł, to on może być wszędzie, a ty nie znasz tego terenu. Ty dosyć dobrze też wiesz, gdyby on rzucił taką propozycją, mogłabyś ewentualnie powiedzieć, że tutaj masz około 40 kopalni, mnóstwo terenów, gdzie dzieciaki może się schować, tak stare opuszczone domy. To Okej. naprawdę wymaga ludzi, nie? W tym momencie. Ja stoję trochę w wodzie, nie? Mhm. I Znaczy buty zamoczyłaś i trochę tak, kostki. tak. Chowam ten telefon. Wyciągam rękę i mówię: lodówko, podaj mi rękę. Oddech, odwracam się. I tak, Spróbuj. no to nie tu prowadziły ślady. Dobra. A, liczyłam na jakieś, nie wiem, rzeczywiście... Jesteś młodą policjantką. Jest Możesz nie znać Ile masz kształtu lat? ciała. Ile masz lat? się martwi. Nie wydaje mi się, że jesteś dużo starszy ode Cała mnie. wieczność. Więc nie wiem skąd wynikają
cały czas tekst o tym, że jestem młoda i niedoświadczona i w ogóle. Masz przepiękną cerę. O jakie. W takim razie chowam spluwę. Patrzę, czy rozglądam się, czy coś jeszcze tutaj widzę. Czyszczenie radia, nie? Gdzie jesteś? Rozglądam się. Ten Hopper, nie? No, ślad się urwał. Jestem w stanie ci powiedzieć mniej więcej, gdzie ostatnio... Jesteśmy na miejscu zbrodni, to pewnie chłopak to zrobił. Bardzo, bardzo chaotyczna sprawa. Wrócimy tam i przekażę ci informację, gdzie będzie trzeba prawdopodobnie ogarnąć jakieś psy czy coś, bo... No, w tym Tak, momencie zgłaszam będzie- to, ale wszystko jest na obławie za brzytwą. Będę musiał nakłamać, że to brzytwa, wtedy nam coś dadzą. Dobra, to jest najlepsza opcja. Wracamy. Lilith. Słyszysz, nie? Mhm. Spotkajmy się. Wieczorem. Kto tam? No to cały czas mówi ten szeryf, nie? Aha, już Muszę coś powiedzieć. Gdzie? 19. 20. 20 będzie bezpieczniej. U mnie Gdzie? w domu. Okej. No to 27. On jest teraz sam, wiesz, że żona go zostawiła. Chcesz jechać sama? Jest bez sensu. Zobaczymy, i tak jeszcze trzeba podjechać w jedno miejsce. Ale jest 18 dopiero, tak już 2 godziny zostało. Musimy wrócić do auta. Mhm. No macie tam, auto zostawiliście tam przy Tak. tym, więc jest pierdolnik, są policjanci, Mhm. są koronerzy, są ciekawscy sąsiedzi, którzy oczywiście nic nie słyszeli, ale to jest to taka ulica właściwie, Nikt nam nigdy nic nie słyszał. gdzie tak naprawdę zostało niewiele osób. Mhm. Co czwarty dom może jest zamieszkany, nie? Dom to też jest słowo nadużywające tej rzeczy. Więc tutaj naprawdę Tomi, gdybyś chciał kogoś ścigać, powiedzmy z mieszkańców, które miało 2,5 tysiąca ludzi, zostało 700. Jasne. 3/4 domów jest puste. Mhm. Sklepów do tego, zakładów, to jest po prostu jak ktoś zna miasto, to można go nie znaleźć, nie? Mhm. Bez psów tropiących i innych rzeczy, ewentualnie mnóstwo ludzi na ulicach. Wysyłam SMS-a. Dom Fitzgeralda jest prawie po drugiej stronie miasta, bo ona ci dała namiar na Fitzgeralda. On O właściwie, której tam James. przyjedę? 20 minut, 15. Nie? Piszę do Hoppera. On tu jest. Aha, on tu jest. Tak, bo on tutaj nadzoruje. Zobaczył cię, o jesteście. O, to Nie? podchodzę do niego, no. Tak. Idzie taki ścięty trochę. A ja widzę, że mam mokre nogi. Ma papierosa w ustach, nie? Ma papierosa w ustach, nie? On rzadko pali, nie? Jak jest mocno zdenerwowany albo przybity, nie? Tak. Mocny dzień, a słońce jeszcze nie zaszło. No, trochę boję się nocy. I wskazuję mu drogę i mówię, tam jakieś 3 km jak się schodzi ze szlaku do kopalni, tam były też ślady. Na tyle świeże, że jestem w stanie powiedzieć, że tam na pewno był. Stamtąd myślę, że trzeba będzie wysłać Dobrze. psy albo wsparcie jakieś. Wiesz, on nie ma priorytetu w tym momencie. Ja wiem, ale Mam A. 4 ludzi, co mogę z nimi zrobić? nie wiem, 13-latek z nożem. Narzędzie zbrodni porzucił. Tak? Jest Mhm. tutaj? Zbierzcie odciski palców i spróbujcie może znaleźć powiązanie z przedmiotami, które były u chłopaka. Musimy się upewnić, czy to było on. Na 95% jestem przekonany, że to był on, ale i tak zrobimy całą procedurę. Będzie dużo roboty, nie mamy teraz techników na mieście. Podwójne zabójstwo, 2 samobójstwa w ciągu jednego dnia, to chyba nawet w Nowym Jorku tyle nie ma. O, dziwię go się pan. No pewnie tak. Ale procentowo do ilości mieszkańców być może. No, to akurat się zgadza. Tak. On spojrzał na twoje przedramię. Nie? Na tatuaż. Ja spoglądam w miejsce, w które... Ja patrzę na jej rękę, nie? Aha. Skaleczyłaś się? Tak. Tak gest, nie? Mhm. Widziała się. Tak już odrośliście kawałek. To możesz ścić jak cień, on nawet nie zwraca na to uwagi. Mhm. Widziała się. Jestem w granicach słuchu. Widziałaś dziewczynkę. Nasze, o czym ty mówisz? Ona ci to zostawiła. Myślałam, że nikt tego nie widzi. Co to jest? O 20 u mnie. A co, mam być sama? Ja siedzę w telefonie tam niedaleko. Wcale nie słuchasz. Nie wiem. Undercover. Co? Nie wiem. Nie wiem. Teraz tak nie do końca bezpiecznie z Lucyną, cokolwiek. To poszło za daleko. Nie wiem, To o czym wszystko- mówisz, ale to mnie bardzo martwi i nie brzmi to jak cokolwiek. No bo tu nic nie jest cokolwiek. Lilith. Nic. Nasz, co ty zrobiłeś? Ja nic. Okej, o 20, ale... O No. 20. Którą widziałaś? Są 2. Jakie miała oczy? Srebrne. To dobrze. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zastrzegaj się tej z czarnymi.
Okej. Nasz, czy ty się... Co? Może trochę za dużo stresu miałeś dzisiaj. To nie stres. To nie tak powinno wyglądać. Spoko. Miało być inaczej. Miało być kurwa inaczej. Okej. Skończcie tę pracę. Ja muszę gdzieś teraz pojechać. Uważaj na siebie. Okej. Kiedy odchodzisz No. od... Ty słyszałeś ich rozmowę taką cichą dosyć, nie? Mówię, Wy na farmę i z powrotem. Na farmę, To się spotkacie. otwieram safe A to z czekaj, bronią, tylko... co my- zabieram Przepraszam. granata, Skończ. teraz. No. AR-a, jedziemy. Okej. Ja mówię, wiesz, gdzie mieszka Kot Bobis? miałczy, bo już Tak, do miejsca nie on ma będzie taką u willę was tuż na samochodzie. przymieście, taka na wzgórzu. Bardzo nowoczesna, z ochroną własną i tak dalej. Nie? Czyste. Siadaj, powiedziałem. Karabin można. No burmistrz? Tak, prosił o rozmowę, a mam wrażenie, że może to O być... tej porze to on jeszcze jest w ratuszu. Mm. To co? No on w ratuszu jeszcze jest o tej porze. Znaczy, w tych godzinach myślę, że jest jeszcze... On jak wraca do siebie to 20-21 dopiero. Ale... Ciekawe. Porządny burmistrz. Wiesz Mocno co, pracuje. mam w sumie 2 miejsca, nie mam teraz swojego auta. Siadaj. Chciałabym... gdzie mieszka Ben? Który Ben? Mój Ben. A. Gdzieś pewnie w okolicach O'Brienów patrzę. Raczej tak, raczej tak, niedaleko stąd, nie? To wstąpimy. Ben to jest twój były, tak? Co? Nie, Nie. Ben to jest wujek. A, wujek Ben, dobra. To gdzieś tak niedaleko. Jedna Już wsiadamy do auta i jedziemy. to jest niedaleko. I po drodze. I ja muszę... Wszystko jest niedaleko. A później Po co? pojedziemy... Rodzinę, którą muszę się... zaopiekować, patrzeć. Muszę tam zajrzeć. No dobra. Patrząc na ten dzień, wolę się pewnie. Dobrze. Rodzina jest najważniejsza. Fajnie, że ją jeszcze masz. Fajnie. Nie Prowadź chcę. proszę. Prowadzisz, ale wróćmy do was, słuchajcie. Wracacie, jedziecie, uzbrajacie się Moja nie żyje. i chwilę... Krew jest ważniejsza od Na co wody, dzień tak nie nosiłem powiedział. broni, ale wiem, że jest jakiś zabójca, więc Może się wziąłem przydać. swojego Glocka i AR-a narzuciłem na Glocka ten masz? Patrzę. Frajerska broń jakaś europejska. serwisowa. No, to ci poradzę. Prychnęłam spojrzawszy. Pojedźmy do tego. Do Adama, Fitzgeralda. jedziemy, tak. On powiedział, krew jest ważniejsza od wody. Krew jest ważniejsza od wody. I że trwa wojna, bitwa, walka. Nie wiem, nie rozumiem. Słuchaj, Słuchaj, ja wiem. Ty, co ty widziałeś właściwie? Powiedz mi. Co ty? Czyli Dziewczynka, która nas Dziewczynka. mówiła. Pojawiła się znikąd i mówiła. wyglądała jak mała Indianka. Tak. Te tereny zamieszkiwali Szoszoni. Niedawno czytałam książkę o ich historii. Być może wymyśliłam sobie, ktoś Biorę mnie- telefon, piszę SMS, nie będziesz? ktoś Znak mnie... zapytania. Filip. No tak działa intoksykacja tak naprawdę, tak? Że ja mam teraz wizję i mało tego, żeby uwiarygodnić moje halucynacje, wymyśliłam sobie, że jadę oto z tobą, James, Za 30 minut. że jadę sobie z tobą samochodem i że pojawia nam się jakaś mała Indianka sprzed 2 stuleci i czy tam sprzed nie wiem ilu lat i że ty masz takie same halucynacje Nie. jak ja. Mój Nie. mózg próbuje uwiarygodnić tą wizję. Masz prowadź. Ja próbuję Rzucę na teraz, komplikacje. Czyli 2d10 po prostu. ja próbuję znaleźć coś stałego. Jedyne stałe, co mi przychodzi, Prowadzi. Bo- Tak. Słuchaj, siadłeś No. za samochodem, Mhm. tak jak ona rozmawia i słowa, Nie, ja teraz zaczęłam sobie liczyć. Muszę mieć jakąś stałą. ona Masa- tam gada, nie? Więc tak, potrzebuję jakąś stałą, bo jeśli rzeczywistość nasza jest wciąż naszą rzeczywistością, to jeśli Kurde. jest jakaś stała, na przykład masa molowa, Dobra. to Co, ona przepraszam. będzie stałą, tak? Więc jeśli ja sobie zacznę to wszystko liczyć, jeśli wyjdzie mi tak samo, jak powinno być, tylko że wiesz, i liczę, i mówię, nie, potrzebuję wrócić do laboratorium, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście... No dobra, ma- Natasza, sorry, utnę. Tak. Ty słuchasz jej jednym uchem, bo ona coś tam trajkocze jak dla ciebie, nie? Ale twoje myśli wędrują w stronę kobiety. I weź rzuć się, działaj pod presją. Wiedziałam, mój samochód. Zarysuj mi go tylko. 20. Słuchaj, jest taki moment, którego nie pamiętałeś. I jadąc, nagle uświadomiłeś sobie, że ty widziałeś tą kobietę. A właściwie widziałeś ich więcej. Widziałeś ich w momencie, kiedy, będąc w wojsku, oberwałeś.
blizny na ciele częściowo zostały zadane szponami. To były te kobiety i było więcej. Weszliście w jakieś gniazdo czegoś, co nie było ludźmi. Tylko to wyparłeś. I dlatego ją teraz widzisz. Przypomina mi Jak, się... o mało, żeś nie wjechał w jakiegoś człowieka, w sensie, który po prostu zboczyłeś, ale jej trajkotka wciągnęła cię z powrotem, no nie? I przez chwilę, jak to sobie uświadomiłeś, to jadąc samochodem już nie jechałeś przez Nevadę i takie półpustynne tereny, tylko jechałeś przez inną pustynię. Zupełnie inną pustynię, gdzie niebo płonęło czerwienią i pomarańczą. Takim ogniem po prostu, jakby ktoś je zapalił jakiś gaz, który był na niebie, zapłonął, tak? Tak, przypominam sobie scenę, rozmowę z panią psycholog w wojsku i ona trzyma raport przed sobą, nie? I tam pełno czarnych wykreśleń, redacted i tylko taki nagłówek tam 75 Ranger Battalion, Staff Sergeant, tak. I przypominam sobie, jak mnie zwalniali z wojska i mi nic nie chcieli powiedzieć, nie? Tylko tak odwróconą kartkę, przeczytałem parę zdań z tego i teraz zaczyna mi się to składać trochę do kupy, nie? Potem I w momencie, kiedy ci się zaczyna układać do kupy, już jedziesz spokojnie, Jared mówi rzeczy, których nie rozumiesz, układa sobie w głowie jakieś plany. Jak mi wyszło, powiedz mi, czy stałe są stałe? Stałe są stałe. A mają być niestałe czy stałe? No, jeśli są niestałe, to znaczy, że żyję w alternatywnej, fikcyjnej rzeczywistości. Jeśli stałe są stałe, to znaczy, że To żyję... powiedz mi, Natasza, czy wyszły stałe czy niestałe? Jakie liczyłaś? Jestem walnięta, czy to jest rzeczywiste, co widzę? Stałe są stałe. Czyli jestem normalna. No Czyli tak. nie zwariowałam. Czyli ta wizja mogła być Słuchaj, rzeczywista. piecze cię twoja rana. James, I Siedzisz jak obok się jej mnie. przyglądasz, widzisz coś takiego. Widzisz coś takiego na swoim przedramieniu. Na tej ranie. Taki piekący, wypalony tatuaż. Ty tego nie dostrzegasz. nie widzę, ja tego mówię. Zaraz ci coś powiem. Niech Wiesz co? przyjedzie Lili, opowiem wam Zatrzymaliście się pod domem Fitzgeralda. Ja muszę do tego domu wejść. James, dobra, biorę tylko pistolet, bo mówiłeś, że tam jakiś, nie wiem, jeśli ktoś nastawał na życie Adama i to Sobie rozmawiacie? chodzi o to, że ta dziewczynka, ona wiesz, jest duże prawdopodobieństwo, że ona była prawdziwa i że to nie są moje halucynacje i że ty też nie jesteś Ona moją halucynacją. była prawdziwa i nie jestem halucynacją. James, tylko Marsz. przychodzi mi do głowy jeszcze jedna straszna rzecz, że jeśli ja zwariowałam, to równie dobrze mogłam sprawdzić, że nie zwariowałam. No wiesz, żeby... Że ja mogłam po prostu zafałszować wyniki tych moich obliczeń i może właśnie udowadniam sobie, że nie zwariowałam, ale tak naprawdę wszystko to dzieje się w mojej głowie. Nie dzieje się. A... Rozglądam się, czy nie nadjeżdża Lili. Wiesz co, to chwilę poczekacie na nią, Tak. bo... Okej. No bo jeśli... Bo nawet jeśli wyniki wyszły mi dobre, takie jakie powinny być i takie, które pasują do naszej rzeczywistości, to jeśli ja jestem nienormalna i jeśli to były tylko halucynacje, jeśli ktoś mnie zatruł, to jestem w stanie jako naukowiec tak poprowadzić ciąg rozumowania, że tak naprawdę jestem, będąc szaloną, jestem w stanie... Nie jesteś szalona. Słuchajcie, Po prostu dzieją się dziwne wy rzeczy. dojeżdżacie na Ale miejsce. Co chciałaś można sama? wytłumaczyć. Co chciałaś załatwić urodziny? To jest- Czekaj, niech będzie ich scena. Dzisiaj mam ci powiedzieć? Czy... No. No ja chcę wejść i... Wszystko u nich okej, w sensie bez zmian, nie? U Bena. Mhm. Ben sam mieszka. No jest okej, nie? On jest, bo z tego co pamiętam, on jest taki schorowany facet, nie? Pijak. No to jest schorowany, powiedzmy, nie? Jest zachlany w trupa. Standardowo o tej porze. Nie? Ale żyje. Tak. No, gdzieś tam siedzi taki, o, jesteś. Zaglądam mu do lodówki, czy ma Pusto, ale on wiesz. Kiedy ostatnio byłeś w sklepie? A co dzisiaj za dzień? Wtorek? No, powiedzmy wtorek. Wtorek. To nie wiem. Rozglądam się tam w ogóle, czy jakieś jedzenie ma, czy cokolwiek. Jak zadbałaś, to ma, nie? Powiedzmy Znaczy, kilka no- dni wcześniej. Jak nie, no nie. Schowałam gdzieś, ale nie ten, wiesz. Wiesz, nie? No to. Zostałeś w samochodzie, czy szedłeś nią? Szedłeś, nie? Tak. Znaczy ja stoję bardziej w drzwiach i ją obserwuję, żeby tam się nie pchać, bo cuchnie. Co k***wa jest?
Zaraz stąd wychodzę, tylko sprawdzam, czy... Czemu mi sprowadzasz nieznajomych do domu? Ben, uspokój się i już wychodzę. Lili, Gdzie ja mam k***a pistolet? Wlazł mi do mieszkania. Dobra. Mogę zastrzelić. Już ty nikogo kurwa nie strzel, dobrze? Lili, Co się dzieje? zbijajmy stąd. A cześć. A to kto? Się zapętlił trochę. Nie? Przyślę tu kogoś z zakupami. Was złamałem wszystko. Whisky się kończy. Ale kupię sobie, przecież Postaraj się być wtedy trzeźwy. postaram. Przecież jestem trzeźwy. Jutro około 15. Dobrej nocy, Ben. I wychodzę stamtąd. Siadamy do auta, jedziemy do burmistrza. Tak, dom Fitzgeraldów, samochód stoi. Nie wchodzicie jeszcze? Czy... Nie, my wyszliśmy, już tylko dałam klucze Dobra. Jamesowi, bo ja nie byłam w stanie, bo mi się ręce trzęsły za bardzo. Czy iść do burmistrza, tak? Nie. Drzwi? Czy do Tak, Fitzgeralda? do burmistrza. Do On powiedział do burmistrza, tylko... A nie, jak do burmistrza to do ratusza. Dobra. Tak. Wchodzicie, no to mieszkanie zostawiam wam na razie tą scenę, nie? Słuchajcie, przyjemny zapach. Ładnie zadbane mieszkanie. Białe meble, czyściutko. On lubi, Adam Tak. lubił. No, generalnie jakieś kolorowe obrazy na ścianach, takie tantryczno, takie kolorystyczno-new New age'owe age. po prostu, tak? Właśnie tego słowa mi brakowało. Jakieś posążki, ceramiczki, takie, wiesz, słoniki z trąbkami w górę. Elegancko to w sumie wygląda. Pełno stojki. Ale przed wejściem właściwie, tak na środku, leży kolejna kartka z napisem twojego imienia. Taka położona jak już dawno, jakby przygotował się na To to. jest jego pismo. Jego, to samo co w tym. Zainteresuj się Biblią. Okej. Biblią. Kiedyś czytałam, ale na szkółce niedzielnej. Aha, i jeszcze to. Okej. I, Dobra, wiesz co, musimy znaleźć Biblię. I ona jest. Jest biblioteczka segregator. Taki wiesz, dużo bibliotek, różne książki. Od powiedzmy Bhagavad Gity, Biblii, Koranu, dużo religijnych książek, dużo jakichś ksiąg, które jakby świadczą o tym, że człowiek był zainteresowany ezoteryką. Księgi mojżeszowe, 5 ksiąg, szukam czegoś z Mojżeszem w tytule. Nie, spokojnie, ty jesteś wykształcona. Generalnie to ja jakby miałem przygotowaną Biblię, ale nie brałem jej, stwierdziłem, że nie będę jej targał. To jest tylko jedno zdanie, to co on pokazuje brzmi tak. ja mam tylko w I trakcie... pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet-peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Skoro go pogrzebał w dolinie, a dziś nikt nie zna jego grobu, to... A gdzie jest pies? Bo ja tu przyszłam... Nie ma psa. On nigdy nie miał psa. to było tylko, żeby Co? zmylić. Aha. Gdzieś jest coś jeszcze w tej Biblii zaznaczone? Może Nie. jakieś fragmenty? Tylko ten. Widać, że ona nie była czytana za często. Albo w ogóle. Może nie to tłumaczenie. I to jest salon taki. Jeszcze ma oczywiście pięterko na górze, nie? Sypialnie i tak, ale to nie jest duży dom. No, takie dwie Dobrze. sypialnie, salon. Mieliśmy Kuchnia. obejrzeć, może poszukajmy, skoro on się interesował historią i mówił o krwi i mówił, no to krew, rozumiem, genealogia, tak? Ja się nie znam na krwi, ja się znam na wodzie! Skąd on ma tutaj wodę? Nieważne. Nie no, zastanawiam się z którego ujęcia, nie? Bo jest 8 generalnie studni wokół. W górach. Z tego Tak. co większość. W tej To jest części 8. miasta. No. Wiem, które. Wiem nawet, gdzie ma przykanaliki. Nieważne. Wiesz, skoncentruj się. Tak, skoncentruj się. Marsz, skoncentruj się. Jesteś mądrą kobietą. Okej, poczekaj, dobrze. Jestem naukowcem. Musimy zrobić to metodycznie. Przeszukajmy w takim razie jego mieszkanie, próbując znaleźć jakieś zapiski. Może zapiski, listy, zdjęcia, notatki. Może coś takiego zostawił. Ta dziewczynka mówiła, żeby przejrzeć strych i przejrzeć piwnicę. To co, ty idziesz na Piwnic strych? nie ma, strych. Podpiwniczenie mówiła. Podpiwniczenie. Podpiwniczenie to jest taki mały ten, jakby wgłębienie coś w rodzaju garażu. A, taka autopiwniczka. No. Dobra. Ale tu jest, tak? O, jest. Okej. To To jest dobra. dosyć dobry budynek, nie? Okej. Sprawdźmy. Ja się boję. Słuchajcie, zaczynacie rozglądać się po mieszkaniu. że Dobra, tak ja powiem. idę na strych. Okej, nie, bo trzeba walczyć Chodź. ze swoimi Jest, lękami. Strych jest tym małym, wąskim miejscem, nie? W którym ktoś zrobił coś w rodzaju ołtarzyka. Ołtarzyka! Tak. Masz, tak jakby tam rzadko ktoś wchodził, masz ustawione, właściwie jest czysto, ściany, sufit i tak dalej, Jest. porysowano w znaki.
dziwne znaki, które układają się w takie symbole. Jest czaszka, taka no, po prostu stojąca, nieduża czaszka, owinięta koroną cierniową. Okej, to jest jakiś... Świece, które nie są zapalone oczywiście. Przed tą czaszką leży taka mała szkatułka, tak? Mhm. Pod tą szkatułką jakby też coś położone. Mała karteczka przyczepiona. Już widzisz z daleka swoje imię. Mhm. Tak jakby bokiem tylko przygięta, nie? Tak, biorę ją. Ale jak podchodzisz tam bliżej, szkatułka, można ją otworzyć, nie? No, otwieram. Proszę. Co prawda nie jest to szkatułka, tylko sakiewka. Proszę, szkatułka. Wypadają paznokcie. Urwane, zakrwawione paznokcie. I od razu, wiesz, wszystkie mitologie mi się przypominają po prostu bogów, co wyrywają paznokcie i budują sobie łodzie jakieś i to jest obrzydliwe. Bo ja mam Na zawsze każdym długą z nich, myśl jak z się tym. dobrze przyjrzysz, Symbol. poza pleśnią widać jakiś symbol. A czyli to stare jakieś, nie? Stare. Bo Okej. krew jest zakrzepła. Rękawiczki. Po tym ty masz chcesz jeszcze tam coś, ze mną? masz jeszcze coś No takiego. to czemu ja się tak boję? Nie zostawiam cię na krok. Ta kartka, która była złożona. Trzeba walczyć ze swoimi demonami. Nie martw się o siebie. Jeszcze wypadło. Lepiej przyjrzyj się, czy tam Weź. jeszcze coś nie zostało. Nie, ja tam nie włożę ręki, masz. W szkatułce powinno być ich 10. I taki łańcuszek jeszcze, na samym dole pod paznokciami. Ja już, wiesz... O, Boże. Spoglądam się na swój tatuaż. On coś nie ma One wspólnego są- z tym. To jakieś dzieci zrośnięte wygląda na to. I na dole napisałem prawidłowo, bo się okazało, że jak angielska wersja i polska mają zmienione nazwy pewnej siły. Aha! Ja zrozumiałam. Was zostawię z tą zagadką może. Dobrze, no A Tak, myślę, no, że idę do niej. pomysł, Słuchajcie, no. dojechaliście do burmistrza, nie? Ratusz, jest godzina 19. Jeszcze jest czynny, chociaż Rity nie ma. Właściwie jest burmistrz, jeden pracownik ochrony, no i p***olnik po drugiej stronie, w sensie też pusto, poza jednym policjantem, który został na dyżurce, nie? Burmistrz już się chyba zbierał do wyjścia, masz wrażenie, nie? Bo kończył jakiś telefon, oczywiście ochroniarz poinformował Blacha. No to ja tylko tak że on krząta się po pokoju. Nie, właściwie tak, Nie zauważył jeszcze raz, tylko tak. o! Boże, a takim się wydawał miłym staruszkiem. A, to jeszcze nie byłaś na tym, w piwnicy. O, Lilith. Lilith Tak. Cooper. Pani wiceszeryf, proszę siadać. Co sprowadza? Pan agent. O, miło, mieliśmy się spotkać. Ja myślę, że jest odpowiedni moment, żeby To porozmawiać. proszę, chcecie coś do picia? Zaraz mogę zrobić. Ja dziękuję. Miałem się już zbierać, ale A, ja nie spędzę z państwem ten czas. Siadł, nie? Tak wygodnie. Marynarkę odwiesił, usiadł, uśmiechnął się. Lili wchodzi ze mną. Tak, tak. Dobrze. Ja zapukałem. Proszę, siadajcie Ja, państwo. ja pukam, ty gadasz. Tak. Świetnie, że pan przyszedł, bo możemy porozmawiać o śledztwie, które pan prowadzi, jeżeli pan oczywiście może Czy mogę być pomocny po prostu, bo to chyba od tego powinniśmy zacząć współpracę. Bardzo się cieszę, że pan o to pyta. Szczerze mówiąc, nie zawsze burmistrz jest skory do współpracy ze służbami. Także jeżeli mógłby pan mi trochę przybliżyć sytuację z pana perspektywy. O, nie jest to łatwa sytuacja. Poprzedni burmistrz narobił bardzo dużo. Kiedy pan jest burmistrzem? Mamy czerwiec, wybory wygrałem w kwietniu, 2 miesiące. Rozumiem. Proszę Wróciłem do mojego rodzinnego miasta jakieś 9-10 miesięcy temu. 9 miesięcy dokładnie. Czyli pan pochodzi z... Oczywiście wychowałem się w Silver Twins. Jak całą większość mojej rodziny. Potem trochę studiowałem, podróżowałem. Robiłem interesy. W takim razie mam pytanie, czy jak dużo osób nowych jest w miasteczku? Pan? Poza mną. I właściwie w sensie takich zamieszkałych? Takich, które są stąd, które A, mieszkają... to jest to. Inaczej. To nikogo. Większość ludzi wyjeżdża. Rozumiem, inaczej. Może przyjezdnych w ostatnim czasie. W ciągu ostatniego pół Zależy, roku. co pan, panie McFarlane, to się przedstawiałeś. Tak. McFarlane McFarlane. traktuje jako czas. Proszę jakąś perspektywę czasową. Dobrze. Po kryzysie? No tak z pół roku powiedzmy. Pan jest burmistrzem od 2 miesięcy. Od 2 miesięcy. Dobrze, to tak mniej więcej od pół roku. No, jeżeli pan jest w stanie sięgnąć pamięcią... Oj, nie śledzę ruchów obywateli. Mógłbym oczywiście kazać sobie zobaczyć w rejestrach, ale no, dużo ludzi opuściło. Raczej nikt nie przyjeżdżał. Był taki jeden agent nieruchomości, ale stwierdził, że nie da się tutaj nic zrobić. Jasne, rozumiem. Niech mi pan powie tylko, a pana doradcy?
Mówię o tym. Mam tutejszych doradców. Jeden nawet były doradca poprzedniego burmistrza. My tutaj jesteśmy dosyć życi ze sobą i to, że wygrałem z innymi tylko dlatego, że zepsuli całą sytuację, to o niczym nie świadczy. Jasne, a To mówiąc doradcy, miałem na myśli tych dwóch smutnych panów w garniturach, którzy się z panem pojawili. Ale chodzi panu o tych ludzi, którzy siedziałem dzisiaj? Tak. A to nie są moi doradcy. No, rozumiem, no to w takim To razie- kontrahent. Kontrahent. Tak, tak. Jeden z inwestorów, który jest zainteresowany inwestycjami na terenie Silver Twins. Jeszcze nie mogę za wiele mówić, rozumie pan, poufność. Proszę pana, jeżeli zna pan przepisy, to wie pan, że umowy handlowe nie obowiązują w śledztwie federalnym. Proszę mi pokazać papiery tego śledztwa federalnego, to chętnie pomogę. Ale jeśli chodzi o pewne sprawy, no to tylko mogę powiedzieć, że chodzi o hodowlę. Mhm. Pieczarki, składowanie odpadów w starych sztolniach. Wszystko, na co muszą być koncesje, pozwolenia i tego typu rzeczy. Dopiero zaczynamy się tym. Byłoby to około 200 miejsc pracy. Na początek coś. A skąd jest ten kontrahent? Z Nowego Meksyku. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Od jak dawna pan z nimi współpracuje? To nowy kontakt. Nowy kontakt. Tak, rozsyłałem. On się do pana zgłosił. To czy tak nie do końca. Mam znajomości, tak jak mówię, trochę podróżowałem. Podróżowałem po wielu krajach Europy, podróżowałem po różnego rodzaju krajach Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Ameryce Południowej. Ameryka Południowa również, Brazylia, Argentyna, Rozumiem. Gajana Francuska. I tam pan poznał tych ludzi. Nie, akurat tych konkretnych ludzi poznałem w Meksyku. No dobrze, czy ma pan pewność co do wiarygodności tego kontrahenta? Oczywiście nim podpiszemy papiery z jakąkolwiek firmą, ona jest sprawdzana. Szczególnie jeśli chodzi o odpady, potencjalne odpady i tego typu rzeczy, to będzie weryfikowane pewnie już przez agencje rządowe. Mhm. My postępujemy tutaj zgodnie z przepisami, Rozumiem. federalnymi zresztą. No dobrze. Mogę spytać panie McFarlane, do czego prowadzą te pytania? Wie pan, Bardzo dobrze. dostałem informację, właściwie moi przełożeni dostali informację o tym, że dzieje się tutaj coś dziwnego. No tak, mamy falę samobójstw, nad czym strasznie ubolewam i cieszy nas nawet federalne śledztwo w tej sprawie, ale to są samobójstwa. Kiedy może pan powiedzieć, było pierwsze samobójstwo? O dziwo tydzień temu. Czyli to od tygodnia trwa. No właśnie dlatego to jest takie niepokojące, bo wcześniej ludzie przeżywali tutaj bardzo różne dramaty, bardzo różne zaniepokojenia, a nagle się okazało, że możliwe, że to po prostu przekręczyły, może to jakaś koniunkcja gwiazd, może to Nie napięcie wiem. psychologiczne, no ja też nie, ale próbuję to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Rozumiem. Niech mi pan powie tylko, kiedy pojawili się w miasteczku pana kontrahenci? Oni przyjechali dzisiaj. Oni przyjechali dzisiaj. Rozmowy toczymy od miesiąca mniej więcej. Nie? Toczę rozmowy z wieloma firmami, ale proszę mi uwierzyć, niewiele firm jest zainteresowanych inwestowaniem w takie miejsce jak mała mieścina na krańcu Nevady. Czy znajduje pan może jakieś wydarzenie, które mogłoby być w jakiś sposób korelować z pierwszym zabójstwem lub w ciągu tygodnia może? Użył Ostatni pan słowa tydzień? zabójstwa, czy mogę wiedzieć, dlaczego podejrzewa pan? Przepraszam, przejęzyczyłem. Samobójstwa. No z tego co wiem, znaczy ja nie wglądam w oficjalne prace policji, tutaj musiałby pan rozmawiać z panią zastępczynią szeryfa. Jakby Jesteśmy w stałej współpracy. cieszy mnie to niezmiernie. Co mogę powiedzieć? Właściwie nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie. Rozumiem. Dobrze. Z mojej strony chyba będzie to wszystko. Niech mi pan tylko powie, na kiedy planujecie rozpoczęcie prac? Wie pan, jak dobrze pójdzie, kilka miesięcy. Tak jak mówiłem, trzeba to sprawdzić federalnie, trzeba to sprawdzić prawnie. Prawnicy muszą podpisać stosowne umowy. To nie jest mała inwestycja. Rada musi się zgodzić. Rada musi się zgodzić oczywiście. Rozumiem. Mam pytanie, kto był poprzednim burmistrzem? Jeśli chodzi o to, to jest powszechnie wiadomo, że wygrałem z panem, który prowadzi dosyć dużą firmę, moim zresztą serdecznym kolegą, Astonem Jensen. Ale to jest to informacja, którą pan mógł uzyskać od kogokolwiek. Jasne, po prostu akurat zanim Aston prowadzi dużą firmę i szczerze mówiąc jest jedynym pracodawcą, takim liczącym się pracodawcą obecnie w rejonie. Aston jak? Jeans. Firma zajmuje się kruszywami, kopalniami i tego typu rzeczami. Dobrze. Czy ma pan może do mnie jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Chciałem właściwie spytać, tak z ciekawością, co skłoniło FBI do przesłania ludzi, człowieka w sprawie samobójstw? Szczególnie takiego człowieka jak pan. Wie pan, Jest to pan dosyć nietuzinkową postacią. potrzebowali kogoś, kto potrafi panować nad swoimi
nerwami. No raczej nie wysłaliby wtedy pana. Uśmiechnął się. Widzi pan, ja też podzwoniłem. No cóż, nie będę w takim razie mówił już nic więcej. Nie, właśnie ciekawi mnie, dlaczego wysyłają człowieka, który właściwie wyleciał za FBI niemalże. Człowieka, który nie ma chyba tam przyjaciół, ani znajomych. Człowieka spalonego i nie umiejącego radzić sobie ze swoimi własnymi problemami i emocjami. Zaciskam pięść. Może liczyli na to, że pan sobie też palnie w głowę. Myślę, że posunął się pan odrobinę za daleko. A pan ze swoimi pytaniami, panie agencie? Ja wykonuję swoje obowiązki, a pan? Ja również. Rozumiem. Dbam o tą społeczność. Niepotrzebny mi jest człowiek, który mierzy do ludzi z pistoletu tylko dlatego, że mu się podejrzewają. Powinien pan pościągnąć swoje emocje, o których pan się tak bardzo chwali. Okej, myślę, że może Czy ja mogę skończyć sobie tę rzucić rozmowę. na Powinieneś. opanowanie? Mhm. Będę rozbijać bójkę. Dobrze, jak się nie postrzelają. 11. Sukces z komplikacją, to znaczy albo przyjmiesz 2 punkty presji, albo go zaatakujesz, nie? W takim razie, w momencie, w którym on spojrzał na mnie, spojrzałem na niego, wstaję i sięgam po broń. No okej, wyjąłeś broń, nie? A mogę No możesz. go możesz. powstrzymać. chcę go W powstrzymać. którym momencie? Znaczy, Jak wstajesz wyciągnij, i- co chcesz robić z tą Ja bronią? wiem doskonale, co to No. znaczy. Jasne. Więc jak tylko wstajesz, to cię łapię tak za rękę bardzo silnie i mówię, że myślę, że rozmowa już dzisiaj Myślę, jest znaczy on tak skończona. spojrzał na niego, myślę pani zastępca szeryfa, że ten człowiek chciał mi grozić bronią. Ja wtedy sięgam do kieszeni za kurtką. To 2 punkty presji. Nie, wyciągam... znaczy nie. W sensie, że powstrzymam. Nie, albo mówię 2 punkty presji, albo go atakujesz, nie? Tak się A- ustaliliśmy, komplikacje. Tak, czy ja chciałem go zaatakować, ale mnie powstrzymała. No tak, ale to i tak 2 punkty presji, bo musi się powstrzymać, nie? Aha, rozumiem. Aha. No to w takim razie nie chcę tych punktów presji. Aha. Więc po prostu Odpychasz mnie? szarpię się z tobą. No co robisz? Nie wiem. On siedzi spokojnie, nie? Trzymam cię tak, ja nie mogę. Znaczy, jeżeli chcecie, to rzućcie sobie na przemoc, oboje kto wygra, ten będzie tą osobą dominującą, nie? 9. Dawno nie chciałem tak przegrać w witu. Ile? 9. Czyli porażka, 2 jedynki? 4 i 7. 11. 13. Czyli będziesz Dwa. miał sukces z komplikacją i tak dalej, powiedzmy, dobra. 13 to jest komplikacja. Tak, znaczy sukces z komplikacją to miałeś porażkę, więc jakby jest po jego stronie. Co ty chcesz zrobić z tym pistoletem? Strzelić do niego? Nie, absolutnie. Wymierzyć do niego? Nie wiem, wydaje mi się, że mimo wszystko zdrowy rozsądek byłby w stanie wygrać z tym, że Tak, znaczy- strzelenie w policjanta nie jest dobrym pomysłem. Strzelenie kogokolwiek nie jest dobrym pomysłem. Strzelenie w burmistrza, no tak. To ja w takim razie widzę. Znaczy na pewno odepnąłeś ją dosyć Tak, ja silnie, ją odepchnąłem. solidnie i tą komplikacją będziesz to, że ja ci poproszę o znieść obrażenia. Tak, Na koniec będzie i presja i jeszcze uszkodzenie. Jeszcze 15. no to spokojnie, słuchaj, uderzyłaś się i rozbijając lekko głowę, w sensie uderzając głową gdzieś tam o ścianę, nie? Bo ty ją odepchnąłeś po prostu, Burmistrz tak spojrzał na ciebie, ty masz broń wymierzoną w jego stronę, on tak czeka, czy ty pociągniesz za spust, jest trochę wystraszony, ale jak na człowieka, do którego się mierzy, to jest bardzo opanowany, nie? Ja się upyzę głowę. Panie agencie, ja... Powiedz mi, tylko zapytam, czy jeżeli nie strzelę, to dostanę 2 punkty presji? Znaczy, wiesz co, ty wyjęłeś broń, ty mu zagroziłeś, nie musisz To się strzelać, liczy. nie? To się Po prostu jakby wymierzyłeś do niego broń i zagroziłeś mu, chciałeś go zastraszyć, nie? Gościu Dobrze. nie dał się zastraszyć, patrzy na ciebie taki dziwnie zadowolony, nie? Odwracam się, zrzucam mu lampkę z biurka na ziemię i wychodzę. Nic pani nie jest? Pan Koper? Nie, krwi nie ma, to jest bardziej, wiesz, Nie, uderzenie. wszystko będzie... Wszystko... Dobrze, że mam nagrywany gabinet. Ten człowiek jest niebezpieczny, nie powinna pani... Myślę, że powinna pani poinformować swojego przełożonego, to, że nie chce takiego człowieka. Dobranoc, panie burmistrzu. Ja tego tak nie zostawiam. Agent federalny czy nie agent federalny właśnie wyciągnął do mnie broń w moim własnym gabinecie. Do nieuzbrojonego cywila. Ponoć zrobił to drugi raz. Dobranoc, panie burmistrzu. Rozumiem. Ja nic nie powiedziałam. Nie powiedziałam ani, że nie, ani że tak. Nie wiem, co się czyta. Tak, i słyszysz tak, nie? Lampka ten, on nie ten... Tak. Nie uwierzysz, co się właśnie stało. Tak, panie kongresmenie. Dobrze, Wychodzisz sobie, nie? Tak. palam se. Godzinę później będziesz miał telefon.
Okej. Rozumiem. I na razie mówię, Ty wychodzisz i jeszcze mnie nie ma. No. Ja wychodzę, się muszę w ogóle tak... Nie, jesteś trochę roztrzęsiona, boli cię trochę głowa, ale nic wielkiego się nie stało. On po prostu odepchnął cię, nie? Okej, dopiero się pojawiam obok. jedźmy do byłego birmistrza, co się śmierci tego gości. Muszę go zadać mu parę pytań. Zostawię broń w samochodzie. Tommy, Wsiadaj. jak mogę ci mówić na ty. Wsiadasz? Tak, siadam. Dobrze. Ale najpierw musimy gdzieś jeszcze pojechać, bo Dobrze. ja... To jest... No to pół godziny już raczej minęło, nie? No to dlatego... Słuchajcie, wy jesteście na stryżku, dojeżdżacie tam już jakby... Ja w drodze chcę jeszcze się A, okej. zapytać. Powiedz mi, co to było? Moim zdaniem to nie przypadek, że gość, który dopiero co Nie. zaczął rządzić miasteczkiem Proszę, mam odgodnie więc. O. i sprawił, że Objawów. nie wiem właściwie co się wydarzyło. Powiem ci coś, na razie to jest ściśle tajne. Dwóch gości, którzy z nim byli rano, to są ludzie meksykańskiego kartelu. To jest mafia. To są mordercy, drug dealerzy i sadyści. To są ludzie, którzy nie przebierają w środku. To jesteś pewny? Jestem tego pewien. Siedziałem w tym 9 lat. Poznam te mordy nawet przez sen. Okej, to jest bardzo istotna informacja, ale ja pytam, co to k***a było odnośnie tego, co się później wydarzyło. Naprawdę uważasz, że wyciągnięcie broni i... Wiesz, że on już zadzwoni do kogoś. Niech dzwoni sobie gdzie chce. Jadę. I mają kamery. Wiadomo. Ten człowiek jest zły. To był moment, no. Czasami ciężko mi jest się powstrzymać, ale wiem, że ten gość coś kręci. To nie można tego tak zostawić. Ja, szczerze mówiąc, przyjechałem tutaj na prostą robotę. Myślałem, że to będzie parę godzin, popatrzę na zabójstwa i wracam. Ale tu się dzieje coś dużo grubszego. Kiedy byliśmy w tym domu, w którym zmarł Robert Green, widziałem w lustrze jakąś postać i szczerze mówiąc wiem, jak wyglądają moje trzaski. Wiem, że często widuję krew, odcięte kończyny Jak jedziesz, to na tylnym lusterku widzisz dziewczynkę siedzącą w samochodzie. i wiem, że ta dziewczynka wyglądała inaczej niż... Tak, długie, ciemne włosy, czarne oczy, które są całą pustką, nie? Czy wcześniej widziałem też czarnymi? Nie wiem, to było tylko mgnięcie, nie? Okej. Kształt. I miała Jak zamilk, nie? Tak. To jest wszystko okej? długie, czarne włosy, bardzo dziwne oczy. Łapię cię za kierownicę, bo widzę, że się patrzysz cały czas w lusterko. Droga jest pusta, prawie nikogo nie ma. On Nie? się patrzy w A do lusterko. Fitzgeralda chwilę później dojedziecie. Więc... Zatrzymuję się na środku drogi i się odwracam. Miasteczko. Dziewczynka siedzi. A Uśmiecha się. ja widzę? Jak się odwrócisz, to dostrzeżesz dziewczynkę siedzącą w samochodzie. Dokładnie ta sama dziewczynka, z którą rozmawiałaś, tylko jej oczy są czarne, jak smoła, nie? Szukam rewolweru pod... Do dziecka będziesz strzelał. Ona Kim jesteś? Mówię to do dziewczynki, celując w nią z broni. Nie będę 2 razy powtarzał. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że tego mamy się wystrzegać. I tak centralnie na nią palcem pokazuję. Jedźmy. I ile jest do Fitzgeralda? Mam po prostu prowadzić samochód, 3 kiedy minutki za mną siedzi zostało. jakaś mała... Nie, no autem to będzie szybciej, nie? Upiór? Dziewczynka tak patrzy na ciebie, nie? Tak. Dobra, Nie dobra. jesteś stąd. Odezwała się. Słyszycie jej Siadam, głos. to jest 3 minuty stąd. Nie. Nie obchodzi... Wiem, kim jestem, kim ty jesteś. Nie jesteś stąd. To już ustaliliśmy, kim ty, k***a, jesteś. Naciągam kurek jeszcze bardziej. Zrobisz mi krzywdę. Tony. Dostaniemy odpowiedzi. Podejrzewam. Ale tam. Zrobiłbyś Zaparkuj krzywdę tutaj. dziecku? Ty nie jesteś dzieckiem. Jakie ma intencje? Mogę widzieć? Jak chcesz. Możesz, nie? Ty nie jesteś dzieckiem, bo... 16. 19. Wiesz co? Robi się niebezpiecznie. Wysiadamy. Nie wysiądę stąd, póki nie dostanę mojej odpowiedzi. Kim Dostaniesz ją jesteś? odpowiedzi tam. Jestem tym miastem. Co to znaczy, że jesteś tym miastem? Widziałeś już
Śmierć z bliska. Nie jedną. Swoją śmierć z bliska. To tylko sny. Siostra cię uratowała. Nie. Nie chcę o tym rozmawiać. Wysiadam Czy ty z to auta. słyszysz? Tak. Dokładnie słyszysz jej rozmowę. Ja teraz wysiadam z auta, podchodzę do ciebie i otwieram ci Co w drzwi. związku z tym? Jak ty podchodzisz, to ja zamykam drzwi na... Znaczy, zostałeś tą dziewczynką w tym Tak. momencie, nie? Możesz mi Blokada pomóc. bezpieczeństwa. Jak mogę ci pomóc? Albo pomóc im. Jak mogę ci pomóc? Nie Czego do mnie chcesz? mogą nas zjeść. Kto miałby cię zjeść? Oni. Kim są oni? Ludzie w maskach. Ludzie w maskach. Nie widziałem nikogo w masce. W maskach na duszach. Czy burmistrz ma z nimi coś wspólnego? Czy to jeden z nich? Noszą maski. Czyli ty nie wiesz, kto to jest? Gdybym wiedziała, byłoby łatwiej. Czy możesz mi powiedzieć, czy to ma związek z tymi ludźmi, którzy byli z burmistrzem lub z burmistrzem? Czy masz jakieś... Obcy nie. To tutaj. Mhm. Oni przestali karmić. Kogo? Nas. Ciebie i kogo? Nie zrozumiesz tego. Ciebie i kogo? Masz sobie zbyt dużo gniewu. Jesteś taki jak oni. Zastanawiam się, czy użyć resztkę mojej mocy i pozbyć się ciebie z tego świata. Pokazać ci prawdę, jaką jest. Nie wiem, co jest prawdą. Widziałem wiele gówna. Ale Ludzie, którzy krzywdzą dzieci, służą jemu. Słyszysz jeszcze raz takie, po czym po chwili po prostu macham rękami i idę do przodu. zamykam też twoje drzwi. Nie, ona wyszła. Nie, ja idę już do przodu dobrze, do okej. tego domku. Ona już idzie. Rozumiem. Nie wiem, czym jesteś lub kim jesteś, ale jeżeli potrafisz może takie rzeczy, to wiesz, że nigdy nie skrzywdziłem dziecka. Mierzyłeś do mnie, Czasami mam problemy z kontrolą. więc Nie- może byś był w stanie skrzywdzić dziecko. Nie byłbym w stanie skrzywdzić dziecka i tak. Uderzam pięścią w Tablicę. siedzenie pasażera. Zastanawiam bo się, czy mam ci wierzyć. Ty nie jesteś prawdziwa. Ty nie jesteś prawdziwa. Siadam i patrzę w lusterko. Słuchaj, wrzuć sobie na weźcie w garść. Na -3. Kości. 13. Słuchaj, nagle samochód jakby... Ostatnio co pamiętasz? To tak jakbyś stracił kilka sekund swojego życia. Ale powiem ci, co cię jakby otrzeźwiło. Sztusisz się. I czujesz, że masz lufę swojego rewolweru w ustach i o mało nie nacisnąłeś sceny. A dziewczynka tak spojrzała. Mogłam poprosić, by strzelił. I zniknęła. Odrzucam. Mać. Pozwól jej, chcę się poświęcić, 14, ty! 14 z samego rzutu. No nie! No puść ją, k***a, no! Wciągam spluwę i strzelam do niego. Stań! Może mi tak. Strzelać do anioła śmierci. Nie. Amerykanie, prawdziwi, Gdzie jest rdzenni to mieszkańcy tej ziemi muszą się dowiedzieć, to jest wasz problem, wasz secret. Zamknij się! A ja Tak, krzyczę nie i ale- strzelam do niej.